Cyberpunk Combat Music? Okej, Angelatus chyba rusza, tak? Tak, wystartował. Mhm. Ariku jeszcze czeka. Ale mocny ekran ładowania, co? U Angelatusa No mamy długi, bardzo długi. Mhm. Okej, jesteśmy w 20 grze. sekund. Tak. Y, chyba Agelatus ma złego save'a. Okej, tego pewnie pierwszego ściągnął, czy coś? Mhm. Dobra, już patrzymy. Chyba no, jest zły save. I Ariku tak samo Też zły ma save. też ma złego Złego save'a. save'a. Więc można powiedzieć, że idealnie się złożyło. Ale to jest ta sama mapa w takim razie. Tak jest. O! Czekaj, Ta sama co w ta poprzednim. sama co w poprzednim? Mhm. No nie! Czekaj, zobaczę. No czekaj. Ola, Czekaj, zobaczę jakie... nie, czekaj, dobry save. Co jest? U mnie było inaczej, dziwne. Okej, dobra, czyli to jest najważniejsze, że mają... Nie dzwoniola jednak. Ale czekaj... What? Nie no. No jeżeli, słuchaj, najważniejsze dla nas jest to, że grają na tej samej mapie i nie jest to save z poprzedniego rana. Właściwie nazwy postaci się zgadzają, bo sprawdziłem właśnie na powtórce, ale... Okej, czyli mamy jaja od samego początku wyścigu. Patrz, Agelatus tutaj od razu z Killshrine'a leci. U Ariku niestety mana. Okej. Tak, mamy tutaj ten. Już. Ariku mamy tutaj, doktora Ariku mamy już z Javelinką. Fajne sprawdzenie kapliczki przez Agelatusa. No ale w sumie tutaj ten początek będzie w miarę podobny. To możemy mniej więcej może zapytać. O, popatrz, Ariku masz szczęście do tych paczek. Paczka Yeti, najlepsza możliwa właściwie paczka, którą mógł zdobyć Ariku już przed siedliskiem. I tak jak to mówiliśmy w pierwszej rundzie, no zyskanie tego levela 6 jak najszybciej jest kluczowe, ponieważ gracze mają dostęp do blade'ów, czyli bardzo potężnego skilla, o takiego ostrza, no i też mają Burst of Speed, czyli przyspieszenie, więc mogą łatwiej, szybciej pokonywać tile wszystkie. Do widzenia, Ciri. Powodzenia. To pewnie wpadniesz na bala, na Crasha Bandicoota. No a Gelatus sobie wędruje przez siedlisko zła. Elegancko dagerek wypadł Ariku z paczuszki. Gaz jeszcze. Ciekawe, czy będzie chciał go używać ewentualnie do czegoś. Zobaczymy. Tak jest. Staty rozdane, Ariku od razu te 5 siły rozdaje właściwie na sam początek, żeby o tym pamiętać. To Tak, pozwoli żeby mu nie nosić pas. zapomnieć. Tak. No i co? Ja bym chciał jeszcze przed tym, jak zacznie się robić jakaś przewaga, co myślicie? Tutaj całego czatu się pytam, głównie wy tutaj odpowiadajcie. Kto wygra? Dlaczego? I na kogo stawiacie, na kogo liczycie teraz? Jakie kursy stawiacie teraz na zawodników? Dawid, siema, witam. Niezróżna masa mówi, że Ariku, bo wjechał serek wiejski. Może być. Ja myślę, że serek wiejski to jest małe piwo przy tym, co jeszcze wjechało. Pytanie, co w tym serku jeszcze było. Berserker. Agelatus zdaje się mieć większe podejście o speedrunach. Na pewno ma większe doświadczenie, ponieważ Agelatus Tak. speedrunował wcześniej barbarzyńcę. Ale to było jakieś, wiesz, Salwako, nie wiem, z 6-8 miesięcy temu? Troszkę już Chwilę czasu minęło. czasu, ale jednak te podstawy już miał, tak? Chociażby ten mapping, już to wcześniej wspominałeś. Ariku się uczył wszystkiego od zera, więc na pewno więcej musiał tutaj tej wiedzy tutaj w jednym momencie przyjmować.
Tak, dokładnie, dokładnie. I bardzo intensywnie u Ariku ostatnio treningi, Tak, ale też tak jakby przy tym został, mam takie predykcje, że Ariku no szybko by się wylevelował w tych speedrunach. Jakby jak oglądaliśmy jego speedruny treningowe z Zalewako 2 tygodnie temu, a teraz to jest całkowicie tak. inna gra, nie? Jest progres. Bardzo zauważalny. Gra świadomie, to jest bardzo ważne, że nie leci tak na pałę wszystko, tylko jednak myśli tam w takich sytuacjach kluczowych. Dokładnie, dokładnie. Też te kapliczki tutaj, no zobaczymy. Tak, tak. Mhm. Ale na pewno Agelatus jest takim przeciwnikiem dla niego w tym momencie, że no nie dawał Agelatus w poprzednim meczu zbyt dużo Arikowi pola do robienia błędów, bo sam Agelatus nie robił tych błędów tak dużo takich drastycznych, typu brak TPK gdzieś, brak safety P, jakaś nie wiem, dętka, która by spowodowała dużą stratę z brakiem TPK. On o tym wszystkim pamięta, więc tych błędów, no nie spodziewamy się dużo ze strony Agelatusa. Ale ja na przykład jestem najbardziej ciekawy teraz sytuacji z hrabiną. Jak to będzie teraz. W momencie, kiedy na przykład ta hrabina nie odda tym razem Agelatusowi, a potężnie odda doktorowi Ariku, wytworzy nam się bardzo ciekawa dynamika tego meczu. Zobaczymy. Tu jeszcze Riku się cofa, sprawdzić dokładnie, czy nie zostawił jakiegoś moba. Tak, dokładnie. Te tile są tak dosyć dobrze sprawdzone. I u Ariku oczywiście duże siedlisko, no bo rozmontowywał fajną paczkę Yeti na samym początku. I na pewno wyjdzie z wyższym levelem, oni mają ten sam poziom teraz. Patrz! Agelatus, Kill Shrine. Shrine. Przyjemna kapliczka, przyjemna. No i bezbłędnie właściwie. Nie zapalił znicza Agelatus na cmentarzu. Leci, zobaczymy teraz jak przeszuka ten Stony. Tak, ostatnio pominął Rakaniszu. Tak. A Ariku go wychwycił. No tutaj widać, że już dosyć sprawnie sprawdza te stony, więc raczej powinien... Tak, i Makrong. Na Skillshrine to będzie bardzo szybka walka, a Ariku kończy siedlisko na 7 minucie. No i pytanie, czy Ariku będzie teraz pamiętał zaoszczędzić ten punkt, bo poprzednio grał pod Blade'y, teraz też raczej nie spodziewałbym się, żeby zastosował inną taktykę, bo na przykład Agelatus leci full Fire Blast do 12 levela. Tak. I tam na przykład, no wiemy, że Blade'y raczej są dużo sprawniejsze do tej drogi, do tego 12 poziomu, więc no Ariku tutaj może coś uczknąć. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, co się stało u Ariku. On znalazł jakieś perło, nie eteryczne niestety, ale postanowił go zachować i z tym berłem będzie używał blade'ów. Bo jak wiemy, blade'y korzystają z obrażeń broni, ale na niekorzyść tego berła nieeterycznego przemawia to, że no, używając katara Ariku korzystałby z pasywki Claw Mastery, czyli do skuteczności ataku, do obrażeń, a przy berle tego nie ma. Z drugiej strony berło, większy damage. No i niestety Ariku, nie wiem czy zauważyłeś, nie zasejwował sobie tego punktu na tym 4. poziomie. Dał od razu Fire Blast, więc Ulala. A wiemy, że na Fire Blastach nie zostaje, no bo zasywował też to berło. tak, więc no podejrzewamy, że jednak ten Blade będzie. Ze stratą wtedy Burst of Speeda. Mhm. Właśnie, albo wybierze Blade'a od razu, no albo właśnie nie wybierze Blade'a, tylko tego Burst of Speeda, żeby szybciej chodzić. Znając Ariku w sumie, z tego co mówi, to pewnie wybierze Burst of Speeda. Rurai do przodu, zobaczymy. Zbiera to Density. Agelatus sobie zostawił w skrzynce buty do imbiłowania. I zaczyna podziemny tunel. Zobaczymy, czy jest teraz jakiś ten tunel.
złośliwy czy prostolinijny. Ariku wchodzi do Stony. No i również rozgląda się lewo-prawo. Niestety panowie póki co chyba nie mają kapczek żadnych do sprawdzania. Na Cold Plainsie jest jedna, ale to jest kapczka zdrowia. Jedynie co uda im się wyrwać po drodze, to zdobywają. No i zobaczymy, co na Black Marshu się wydarzy. Popatrz, tutaj Arikus podejmuje się takiego dosyć nieprzyjemnego paka Cold Enchanted, Archerek. Ale bardzo Sprawnie szybko sobie... dobyć. Tak. Tak. No i Zabójczy kolejny nie. level. Tak, mamy No. piątkę, jeszcze jeden level przy Ariku. No i teraz pewnie się zorientuje, że jest lipa. Chyba że rozdał... Popatrz, o, tutaj znajdzie to. Niemal... O mały włos, o mały włos. Dobranoc, Infi. Trzymaj się. Dobranoc. Bardzo fajnie, sprawnie rozmontował ten tunel Agelatus. Tam był taki jeden skręt. Prawił sobie dobrze. No i tutaj panów dzieli na razie tylko droga podziemnego tunelu. Uff, O, jaka Ariku. paczka fajna. Piękna, Ładnie. nie? Agelatus tam coś... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na kamerę Agelatusa, ale chyba coś... Wyraził bardzo mocno swoje niezadowolenie. Czy nie wiem, czy to był ult w monitor, czy pięść w biurko. Ale no, nie ma dla siebie litości. Nie ma dla siebie litości. Ten wzrok mrozi krew w żyłach. No, zdecydowanie. No, jak walczył z tym Diablo, to pierwszy raz w życiu miałem odruch taki współczucia w kierunku potwora w grze, tak naprawdę, który nie istnieje. O, Agelatus jest bardzo niezadowolony z tych... Jego, tak patrzę, to sobie tak próbuję wyobrazić, co on myśli i wydaje mi się, że to jest coś na zasadzie, że jestem w plecy, mecz trwa 12 minut, a jestem w plecy 20 minut. No, Berserk moda zaraz załączy. no. Patrz co Ariku robi, patrz co Ariku robi, sprawdza przejście, gdzie nie może być przejścia, nie istnieje, nie zauważył, że po prawej stronie, Kurwa! kurwa. Tutaj na górze po prawej, on rozkminił, że tam jest paczka tych czerwonych diablików, ale no. Teraz dopiero podróżuje w dobrą stronę. Malutki Tetris. Ma już zbroję pod taletcha. A Agelatus już na wyżynie Tamue. O, co to była za kapliczka u Agelatusa? Coś tam mignęło, ale... Coś tam mignęło, nie zwróciłem uwagi, bo czytałem tutaj, co Koliber napisał. Laska 6.37 Hellrun Barb. Bardzo ładnie, GG. Kurczę, bardzo ładny run w takim razie. Jak to pierwszy pełny run, nice. Okej, widzimy Ariku. 6. level ładuje w Burst of Speed. Tak, no i bez tych blade'ów. Bez blade'ów niestety. No zobaczymy, jaką decyzję podejmie później. Póki co, no nie ładuje w zręczność, gdzie wcześniej on chyba wcześniej tam decydował się, żeby nie zapomnieć dodać te 5 punktów. Tutaj paczkę przełapuję jedną, bardzo ładną. Trochę więcej expa. No powiem Ci, że w momencie, kiedy na przykład jak ja bym zapomniał tego... No i bliska... niebezpiecznie, no. Okej.
to też bym podjął decyzję, że wybrałbym ten Burst of Speed i się przemęczył z tym jednym levelem jeszcze na Fire Blastach, bo jednak ta szybkość poruszania, gdzie na tym Black Marshu, na Tamo jest dużo zwiedzania, nie? Zobacz, jak piękny waypoint obok wieży. Uj, ojoj, ojoj, ojoj. I to na mapce, gdzie jest kapliczka. River. I kapliczka, I tak? kapliczka. Mhm. Także jest super okazja do rolowania. No, piękna sytuacja. Oj, piękna, fantastyczna. No panowie będą zadowoleni po tym, co mieli z poprzedniej gry. Przynajmniej w tej grze im oddało to. No i patrz, Agelatus już bierze się za pierwszy poziom wieży, gdzie właściwie Ariku depcze po plecach. Wydaje mi się, że różnica to będzie około jednej wieży. Pytanie, czy Ariku jak będzie tego szukał, nie? Tak, no ale kolejna tu paczka o Ariku, no. Wiem na pewno, że Ariku będzie chciał mocno rolować tego expa. Mówił mi to przed speedrunem, że jeżeli taką kapliczkę będzie miał, to będzie naprawdę długo czekał, żeby wyrolowała mu się ta expa i mógł latać bezproblemowo na hrabinę. No i to będzie bardzo ciekawe właśnie, jak mu to odda, czy mu nie odda. Replay właśnie sprawdziłem, no powiem Ci, że to jestem mega zajarany. Ale to pogadamy po speedrunku, na spokojnie. Bardzo ładne combo, no. Nawet już wymarzone combo. No i Ariku idzie w dobrą stronę. Zobaczymy, jak długo będzie tego szukał. Ustawił tu TPK, myślał pewnie, że tu będzie wyżyna. Tak, no albo w sytuacji, kiedy znajdzie tylko waypoint, będzie mógł szybko wrócić, czy coś takiego, ale tak, mógł pomyśleć, że to jest wyżyna. No i idzie w tym kierunku właśnie, wieży i waypointa, prawda? Także... Jest kapliczka, Ach, jest wieża. I teraz odbije tam w prawo. Bierze go tam Tam na jest- boki. Ajajajajaj. No, I- ale Portalu nawet nie zostawił powrotnego. Tutaj taki jakiś, no... Aż się No. dziwię, że nie chce zeskautować tej najbliższej okej, przestrzeni. zostawił portal. Aha, idzie na Tamoe, jak rozumiem. Okej. Idzie na to, okej. Nie idzie na Tamoe. Nie, idzie ścieżką. W drugą stronę. Nie zwróciłem uwagi, aż jakie runy są u Agelatusa, ale za chwilkę to spisuję i się dowiadujemy. Tal u Agelatusa. Tal, mamy tal u Agelatusa, czyli jeden z 4 elementów. Nice. Okej, Ariku widzimy daje w Blade'a w tym momencie. Czyli Mhm. poświęcił ten jeden punkt Burst of Speed. Tak, no musi, no bo tak to... No niestety. I jak widzimy już biega z berłem. Tak. Ma jeden punkcik właśnie w Burst of Speed. To było dobre rozegranie w sumie po tym błędzie, że jeden punkt Burst of Speed na start. Jakby znalazł jakiegoś skill shrine'a, to od razu może z tego korzystać. No i potem już Blade, no i potem już będziemy widzieć tylko i wyłącznie Burst of Speed. Będzie szedł na Tamoe, tak, idzie na Tamoe. Ja No tej... troszeczkę tego czasu to stracił niestety. Tak, na zmianach decyzji chyba, bo ja nie wiem, czy on zobaczył Tamoe, mówię, a nie szukał waypointa, nie mógł znaleźć waypointa i mówię, i potem powiedział sobie chyba, że idę na Tamoe jednak. I taka zmiana decyzji była tutaj, na której troszkę Możliwe. stracił. Short staff, no, potencjalna baza tutaj pod... No a Agelatus, popatrz, jaka piękna paczka przed wieżą, znajduje skill shrine'a, którego sobie chyba rolnął, raz czy dwa. No i mamy też rajd od Laski, od naszego nowego barbarzyńcy, Helrand 637 u Laski. Gratulacje stary, za pierwszy pełny run. Oglądałem wczoraj trening twój i tak właśnie myślałem, że raczej będzie under 7 hours, bo bardzo spoko ci to poszło, GG. Forwadnik Ulaski, a mamy drugą rundę między Agelatusem i doktorem Ariku. No powiem szczerze, że ładne jaja były, polecam sprawdzić. Jak laska, monitor jest cały po wyścigu. Czy był jakiś ult był ładowany, czy na spokojnie raczej? Dobrze, mamy Agelatusa, który już montuje się na 4. poziom wieży. No i teraz bardzo ważne, co się stanie u Ariku teraz. Idzie w dobrą stronę. Zauważył Jest. pochodnie, pięknie.
Ale to było po prostu na krawędzi. Druga hrabina u Adgelatusa. I zobaczymy. Oj. Tal-Itch, czyli no... 2 tale łącznie i 1 itch. Właściwie nie ma nic jeszcze. Znaczy ma jeden element taletcha, więc to jest już coś. 1 itch. Zobaczymy teraz u Ariku. Czyli mamy przewagę 2 wież na korzyść Adgelatusa. Ariku bez TP. Ojej, popatrz co zrobił Ariku. Ulala, czy to było eteryczne berło? Właśnie nie. Nie wiem, czy on chciał do berła wrzucić tego, co... Bo to berło, które miał, to... Miało socket, czy nie? Nie, poprzednie nie miało socketa. Okej. Nie. A teraz tak, rzucił topaz chyba. Z tego co widzę, o ile to berło nie miało już wcześniej czegoś magicznego. No i rozsądnie. Tak jest, laska. Chwała i zwycięstwo biegającym. GG. Odpoczywaj. Ola, świetna informacja. Świetna informacja. Popatrz, tutaj Adgelatus reroluje mocno te kapliczki. Ariku też to zapowiedział. Kolejny Fire Shine u Adgelatusa. Mamy pierwszą hrabinę u Ariku i zobaczymy. Tirtal. Czyli u Ariku już mamy 2 elementy, czyli już ma Tala, którego ma Adgelatus, no i już ma Tira do Tirala. No, powinien być zadowolony. Więc u Ariku nie ilość, a jakość. No i popatrz, co się dzieje. Z 2 wieży przewagi zrobiła się 1 wieża przewagi. Mimo wszystko Adgelatus straci te 5 sekund, no 5-6 sekund in-game time za każdym resetem. Było tego bardzo dużo niefartu Adgelatusa i postanawia iść, nie tracić czasu, czyli właściwie czysta strata, bo nie zyskał nic na tych rolach. Stracił po prostu no dużo czasu, no i Ariku ma przewagę runiczną teraz. Adgelatus idzie na wieżę numer 2, na numer 3, a Ariku na wieżę numer 2. Popatrz tutaj ten shopping u Adgelatusa, rozkminy. Ariku. Oj Boże, Ariku, przepraszam. No i... Dużo myśli naraz naszło i... Procesor, tak? Tutaj się Coś mogło się tak przegrzać lekko. obciążyło, tak, ale... Proszę bardzo, Skill Shrine, gdzie Adgelatus, no, trochę tutaj spędził i jałowie. Bonuano, to świetnie. To superancko. Mamy trzecią wieżę u Adgelatusa. No i zobaczmy, czy teraz coś... Mamy Tal-Etch. Okej. Dobrze, czyli mamy 3 tale i jednego etcha, czyli żeby zdobyć rala musi albo wydropić rala, albo zdobyć jeszcze jednego tala. Z 3 tali sobie zrobi rala, więc tutaj się tworzy bardziej komfortowa sytuacja. No i tira potrzebuje, nie? Całego, tak. No ale jednak 3 wieże już zrobił, zaraz zbliżamy się do 4. Tal-Etch już jest złożony, już czeka.
4. level u Ariku. Patrz, Agelatus cały czas renderuje te kapliczki. Ariku widać ma z tym troszkę lepiej. Ale szuka tego expa. No i... I Etch. No i mamy również Tal Etch i jeszcze Tira. u Ariku, tak. U Ariku. Jest Tak. tylko Ral. No, tylko Ral. Coś... Mam przeczucie, że ta hrabina ostatnia, trzecia odda tego Rala. Bo idzie mu to bardzo, bardzo ładnie w tym ranie. No i patrz, patrz teraz na kamerę Agelatusa. Macha tą nadgarstek rozgrzewa, żeby już ta pięść monitor wylądowała bez kontuzji, żeby nic mu się nie stało z ręką wtedy. Bo no nie może trafić tej kapliczki, a też marnuje czas, prawda? I jeszcze nie, no idzie teraz ze staminą. Także kolejna tutaj szansa dla Riku, żeby troszeczkę sobie tego czasu znowu odzyskać i robi to. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że in-game time się zaczyna przez te role rozjeżdżać. Agelatus 24 minuta, a Riku 25:35 będzie, więc 1,5 minutki Agelatus jakby ma jeszcze do jakby zapasu. Kolejne levele wieży. Wydaje mi się, że tutaj już może być ostatnia runda. 5. piwnice. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że Agelatus szybciej porusza się przez tą wieżę. Jakoś tak jeden za drugim levelem. Ariku wydaje mi się ma też więcej takich paczek, na których się zatrzymuje. A, też bardzo możliwe. Zwłaszcza, że panowie... O, żółty amulet u Agelatusa. Szybkość czarów i nic więcej nie zauważyłem. Jakieś resy. Tu też po polsku jest to. Polsko też nie wiemy. Nie wiem jak właśnie tam. Co tam jest pisane. Yeah. Yep! Yep. Olea! Over yeah. O, international friend. National friends. Yeah. Yeah. How is your grind Yo, going? yeah. Yeah. Olea, how it's going? How's your grind going? Yeah. I zobaczymy, jaka runa wypadnie. No, no, a Riku jeszcze musi zostać, jeżeli chce mieć full zestaw. A Agelatus co dropnął na tym? W tej turze? Nie zauważyłem. Okej. Trzy tale ma już Agelatus, to już wiedzieliśmy wcześniej. Nefy są chyba jeden nef na pewno jest. Jeden nef, no to nef mu dropnął. Też niestety kolejna wieża, no i u Agelatusa to już będzie 5, a Ariku zbliża się do 4. Tak. Jeżeli dobrze liczę. Tak. Siema, nie wiem kto to jest DD POS. Siema Fifi ponownie. No powiem tak, no były jaja w pierwszej rundzie. Ariku właśnie rozdał 4. punkt Burst of Speed. No i mam nadzieję, że tym razem się zatrzyma już na tej 5. Tak jest. I o tej berce podpowiada, że Tal Nef dropnął. To w takim razie, jeżeli Tal Nef dropnął u Agelatusa, no to ma już Rala 1 plus 1 Tala. I włożył od razu tego Tala w zbroję. Więc można powiedzieć, że Agelatus ma już Tala, Rala i Etcha. Potrzebuje tylko Tira, więc dokładnie tego samego co Ariku. Więc zrównał się z Ariku, ale robiąc jeszcze jedną wieżę dodatkową. No i no tu już panowie chcieliby pewnie wyjść. Mamy prawie 30 minutę tego speedrunu. Ariku ma chyba 10. poziom, prawda? Możliwe. Nie jestem w stanie tutaj potwierdzić.
Niewzruszony, czy zawodnicy noszą pampersy, co w przypadku, gdy załaduje się dwójeczka timer stop? Nie, przed meczem zawodnicy tutaj przygotowali sobie takie wiadereczka, więc tutaj nie ma żadnego powodu, żeby stopować zegar. Są na takie rzeczy przygotowani. Tak jest, lecimy wtedy z desantem na wizji. Italu Ariku. Ital. Niestety. Niestety. No więc tego rala dalej brakuje. No albo dwóch talii. Agelatus musi tylko tego tira wydropić. Tylko tego tira u Agelatusa. Ariku nie ma już 2 talii? Poza... No nie, jest jeden, okej. I jeden jest w zbroi. Tak, tak. Patrz, runa tir samotna runa tir u Agelatusa. I on już leci dalej, ma znowu zestaw. Znowu ma full zestaw u Ariku, dalej ten tir. Ale Ariku jest tą jedną wieżę w plecy, więc jeżeli wydropi teraz z tej wieży tira, no to... Czy Rala, przepraszam, u Ariku potrzeba Rala, no to mamy ten sam rozkład ilości zrobionych hrabin. Tutaj od razu Agelatus już leci na Andariel z kompletem. Wydaje mi się, że sytuacja potionowa u Ariku jest wystarczająca. Mógł jeszcze lecieć dalej bez zakupów. Zdecydowanie, tak. Chociaż kupuje antidotum, czy on już wyrusza na misję, na Dariel? No, może też tak być, poczekaj. Tak, masz Tak. rację, misja. Misja jest. Misja jest robiona. A Przecież jak nie, wiemy. Kapliczkę chciał sprawdzić, zobacz. Nie wiem, co teraz Ariku zrobił właściwie. Uuu. A, wrócił się po... Dobra, przypomniał sobie, że jest kapliczka Tak. do... Okej, super. Mhm. Trzy 3 antidotum ma nawet, to ma na 3 Andariel. Tak, tak. No i popatrz. Ale u Agelatusa też bardzo ładna kapliczka. Ski Shrine. No, ale Jemu ten ta exp kapliczka się jeden. bardzo przyda, bo on dalej z fireblastami śmiga, więc ma trochę ciężej niż Ariku. No, jest levelek u Ariczku, no, który to już jest chyba 11 dopiero. Chyba mamy 11, tak. Jest Malus, dobrze. Niestety nie miał szansy tutaj się wykazać, czy posłucha tej twojej rady, bo Malus był po drodze, że tak powiem. Zobaczymy ten level. Raczej 11. Mhm. No i Agelatus raczej 11,5. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze jedną wieżę ekstra zrobił. Piątka Burst of Speed właśnie wleciała. Tak jest. No i tutaj bardzo szybkie rozmontowywanie tych paczek. To naprawdę 2 blade'y i lecimy dalej, gdzie Agelatus no troszkę tutaj tego czasu poświęca. No zwróć uwagę, że są praktycznie w tym samym miejscu. Było blisko i Ariku by sobie niechcąco zastąpił kapliczkę Expa, ale całe szczęście. Zastąpiłby sobie kapczkę expa kapczką walki, Tak, która nawet nie byłaby aż taka najgorsza. Ale wiadomo, no lepiej tutaj mieć to, co ma nad głową. No i są w tym samym momencie panowie, z tym, że no Agelatus jest tak jakby 2 minuty do przodu, przez to, że game time, przez to, że dużo rolował czasu, więc Agelatus na pewno ma tą przewagę. No i ma przewagę Tirala, ale spokojna głowa. Do 19 poziomu jeszcze może wydropić Arikowi Ral, więc właściwie ważne, że panowie mają tego taletcha razem. Agelatus zbił poziom i właśnie nie wiem, czy to nie jest 11 dopiero. Zobaczymy, bo nie rozdaje tego, No. Boże, Firewake Trapa, no nie, od razu. Raczej by to zrobił. Tak, więc Mhm. możliwe, że bardzo prawdopodobne, że to dopiero 11 wpadła, więc Ariku jest Ojej, do przodu z levelem. ojej. No, tak, Tak, 11. Mhm. Więc 1,5 bara u Ariku.
Dosłownie jedna paczka, cokolwiek, albo w jakiś density. No i zaczyna Ariku. Wyprzedził w miejscu, bo no, na równi są. Na równi wszedł do więzienia poziomu drugiego. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten game time. Popatrz, że Atlatus ma jednak te 2 tak, minutki, tak. nie? Ale jednak Oczywiście. jest bardzo blisko. Jakie buty? Faster run walk! La la. Uła! No to Ua. jest duże. To jest duże. Bo do 19, do 17 poziomu, jeżeli Agelatus nie będzie miał tego, żadnych butów, no to tutaj jednak Ariku będzie zyskiwał. Na chodzeniu. No, Agelatus przez chwilę chciał zerknąć do komnaty tajemnic, ukrytym w więzieniu poziom 2. Ale potem sobie powiedział, że to jednak nie jest Harry Potter. Odwiedził teraz paczkę, na której mógł też dobić level, tam Pit Spawn Foul Dog. No, bardzo ciekawie się zapowiada meczyk. I jest level u Ariku i Mamy, tak, 12. 12 ma, tak. No. Będzie na pewno walka z Sandaliel łatwiejsza i szybciej się będzie teraz też poruszał tutaj po tych więzieniach i katakumbach. Bo jednak będzie mógł sobie tylko stawiać te trapy i iść dalej, a jednak Agelatus troszeczkę będzie musiał się zatrzymywać z tymi fireblastami. Popatrz, to więzienie jest makabryczne. Ariku ma szansę odkryć jakby poprawną drogę tego więzienia, bo jest najbliżej tego. Okej. Boże, Agelatus powiedziałem, dobrze. Czemu oni się cały czas... czemu Na oni A, się bo wszystko na A jest, no. Wszyscy, to jest Tak, za dużo, nie, to jest za dużo. Od tej pory jest zakaz robienia speedrunów Ników. z nikami Tak. takimi samymi. Tak. Tak. Zaczynając się na tą samą literę. No, to te więzienia są takie, Ale- Dlaczego Ariku gra pod Blade dalej? Tak, to jest, tak, chodzi z tą pałą na wierzchu i jeszcze rzuca te, kurde, blaszki, nie? No bez sensu. Dlaczego? Twój 12 ma. No, No, bez no. ciekawe, dlaczego. Duży błąd. Jest przejście. O, tu jest fajny pomysł, żeby używać pseudonimu Doktor. Doktor. Okej. Ojej. Tak, Koliber, ale chodzi o to, że już 12 level Ariku ma. Tak, no, wbił 12, rozdał punkt właśnie w ślad ognia i dalej biega z blade'ami. Tak jest, tak jest. To nas troszkę Więc dziwi. to- Dlaczego decyduje się na taki ruch? Nie wiem, może zapomniał? Nie wiem, może to taki odruch, że rozdał, ale nie wie, jeszcze nie jest świadomy, że rozdał. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, no ale już może sobie przypomni o tych katakumbach. Jest dokładnie w tym samym miejscu wizualnie są panowie. A już myślę, Ariku stosuje No tutaj Ariku zaskarbił sobie szacunek ogromny u mnie. Całkowicie opluł ten waypoint. Powiedział, że nie traci tych 3 sekund. Bardzo dobrze. To może zaważyć. O! I tutaj popatrz Zalewako. Ten paczek byłby idealny do właśnie trapów. Zmienił na te trapy. Mhm. Przypomniał sobie. I chyba od teraz już zacznie je stosować. Tak mi się wydaje. Bo Ciekawe, jeszcze czemu przez chwilę miałem taką myśl, że może on myśli, że jakby pierwszy poziom trapów nie jest, wiesz, opłacalny, nie? Że dopiero od drugiego bardziej opłaca się je używać, a wcześniej jeszcze blade'y. Tak przynajmniej bym to mógł wytłumaczyć, bo popatrz, znowu na blade'y będą grane. Mhm. Blade, tej trapy, no ciekawy game style. Agelatus był na szybko w mieście, wraca i już w pogoni za Ariku. Imbiu robił, Agelatus niestety nie udało się wyrolować Faster Run Walk. Tutaj nietoperek podpowiada. I mamy przewagę 10% Faster Run Walk u Ariku, która no, będzie trwała. Chyba że Agelatus kupi bądź wydropi coś. Dokładnie.
Okej, Riku, no, tam przemieniał te zakładki i umiejętności. Już myślałem, że się szykuje pod 6 Burst of Speed, ale chyba jednak nie. Pytanie, czy czuje się w tej rozgrywce bardzo w plecy, czy nie? No ale popatrz, Agelatus biegnie dokładnie do tego samego miejsca. Więc ten sam puffing wybrali panowie. No i Agelatus również odkrył wejście do poziomu drugiego. Jeszcze ma bardzo przyjemną paczkę, na której wbije ten 12 poziom raczej. Zaraz Ariku dobija 13 poziom, zwłaszcza, że tam paczka arachów potraktowała pułapkami. I Agelatus właśnie zdobył pułapki, także jeden level, dokładnie jeden level za Ariku. Wizualnie, od razu paczka byków. Z extra fastem, no rzucili na niego. Jakby jakieś feromony wydzielał w ogóle tutaj w grze. Jakiś taki blood scent. No i Ariku wybrał prawą stronę i znowu Agelatus idzie w tym samym kierunku, dokładnie. Mr. Piki, bierzcie za niego. No i Ariko odkrył waypoint i... No, myślałem, że się będzie udawał tam w przeciwnym kierunku, teraz idzie dobrze. Tak, teraz idzie dobrze i tutaj powinien być bezpłatny. O, tutaj mamy. O, jakie znowu- gry? Jakie znowu- gry? I widziałeś jeszcze Gothic, jakieś gry? Oprócz Był Gothic 2, był Gothic 2. Uuu. To zapasowało mnie. Ładnie. Dobra, czyli mamy tutaj Tibia. Tibią mnie urzekł, ciebie Gotikiem. To No, chyba- te 2 minutki trzeba tutaj odjąć. Tak, tak. Agelastusowi. To chyba teraz 4, bo ja 2, ty 2 i tak. Generalnie możemy odnotować w tym momencie potężną przewagę Agelatusa. A Riku raczej się nie pozbiera. Fifus tutaj też zaznacza. Od Fifusa jeszcze -2. Tak, to zaznacza, że jeszcze był skrót Google Chrome nazwany PH. PH, Nie, to wiem, chyba o co chodzi. coś z chemią też się interesuje. Chemą się interesuje Agelatus. Poziom pH w ustach, może coś w tym Tak, stylu, tak, nie? tak. Hemoglobina, taka sytuacja. Taka sytuacja. No i Ariku podejmuje Andariel. O, z tymi trapami to nie będzie problem. Tak. I popatrz, dosyć szybko, żwawo odnalazł to przejście na 4. poziom. I Andariel Lubita. No, tam tych dżemów nie podniósł w ogóle. Tak, zostały całkowicie oplute. Okej, Charsi. Okej, nie wiem czego on szukałeś. A czego? Okej, w ten sposób. Popatrz, Agelatus rozmontowuje zbugowaną paczkę, która ma loot table z 3 aktu, może tier aha, Agelatus sobie nie potrzebuje. By the way, w tej paczce, co właśnie przed chwilą Agelatus walczył z nią, ostatnio mi poleciała runa Etch, także to jest mega śmieszna sytuacja, bo z tych paczek guli mogą polecieć runy z 3 aktu i itemy z 3 aktu. Jakieś chainmaile, duże potki, niesamowite. Widzę, że Zalewako, że wzdychasz i opowiedz, No. co Ariku robi. No takie niepewne zakupy sprzedał dżema, później go odkupił. I tak go nie włożył do tarczy, tylko topa, z którym miał w ekwipunku. No nie wiem. Jasna sprawa, rozumiem. No, wszystko rozumiem, tak. Nie wiem, Tak, co takich to właśnie, znaczy.
tego typu zagrań możemy spodziewać się właśnie w tym meczu. Mamy... No jeżeli on sprzeda znowu tego Rema, to opadnę, ale chyba... Jakby sprzedał, to by było pięknie. Dobrze, nie, ma tego gema jako taki talizman chyba w tym ekipie. O, tu chciał jeszcze sobie przypomnieć instrukcję obsługi Diablo 2 Resurrected, bo to też jakby, wiesz, czasami się idzie na przyzwyczajenie, czasami można coś pominąć, może chciał zerknąć pod którym bindem ma kostkę Hora Dreamów, kiedy już ją zdobędzie, natomiast Dariel upada przed Adjelatusem. 22 minuta, 7 sekunda, no a Riku odrobił tak czasowo, zobacz, tylko 30 Odrobił. sekund później Mhm. w stosunku do Adjelastusa, więc no jest naprawdę, w tym momencie panowie są na równi, dosłownie. Tak, totalnie są na równi. Totalnie są na równi. Znaczy, no tak, tak. Patrząc po splicie, Tak, kompletnie, tak. No i jest ta sytuacja, że po prostu, że Ariku cały czas potrzebuje tego Rala. No albo dwóch tali, ale no tal... Jezus! Już Jezus myślałem, a to jest Maria. to jest niemożliwe. To jest jeszcze na tej lokacji, to jest niemożliwe. Ale no pomarańczowy napis dosyć Podnosi mocny. ciśnienie. Tak, tak. No i wiemy, że tutaj tak, no dosyć przyjemna dżungla, dosyć przyjemna pustynia u Ariku. Troszkę skarabeuszy, zawsze to jest fajny exp. Leci do przodu. Adjelatus wchodzi do kanałów, chyba jednak mówi, że robi 100% quest run i chcielibyśmy zobaczyć Radamenta, ale jednak zmienia decyzję. Wracamy do Any% jednak i, i, i lecimy do pierwszego rogu. No i Tak. będzie chyba four-way, nie? Na pierwszej lokacji na pustyni. Tak, mamy tir! Tir, Uff, ale to Ral brakuje Tak, Rala. Rala trzeba, ale te dropy runu Ariku to... No jak tak to dalej pójdzie, to... To jeszcze naprawdę, to sobie... To nie powinno być problemu z tymi runami. Mamy dwie Zobacz, runy na no, pierwszej lokacji. Four-wayek. I u Adjelatusa raczej będzie podobnie, bo zobacz, idzie w ten sam sposób jak Ariku. Mhm, tak. Waypointu na pewno nie Odkryty. przeoczy. Tak, waypoint jest. Pytanie, czy gdzieś może tu blisko będą sale? Fajnie by było. Monka Sacz tutaj podkreśla, to też fajny war zrobił, na pewno było cofany stream, bardzo dziękuję Monka Sacz, że Adjelatus ma jeszcze na pulpicie Heroesy 3, Minecrafta i Eurotracka i Battlefield 1. Także myślę, że to był taki tajny plan Adjelatusa, żeby sobie zaskarbić serca fanów. Okej. Już myślałem, że Ariku będzie wracał na wieżę, ale chciał wyrolować kapliczkę najwidoczniej. I? Pytanie, której szuka? Czy skilla, czy expa? No, myślę, że tutaj bardziej by go interesował na pewno exp, ale jak mu się rolnie skill też się zadowoli. Ale widzisz, to jest coś, czego się spodziewaliśmy, właśnie on sobie wziął to do serca. Nie wiem, czy akurat jest taka super teraz potrzeba, żeby to tryhardował, ale czemu by nie skorzystać? Spoko, jest ok. Staminkę. No a Adjelatus w tym momencie się przebija i to no bardzo szybko. Mamy już suche wzgórza. Trochę... Ciekawe, Jest czemu exp. Adjelatus nie kładzie... Jest exp. No nie gadaj, że paczka Yeti jeszcze tutaj, dobrze, monstru. No ale dobił na niej level. Pomimo lekkiej kary jest ok. Adjelatus tak patrzy na niego jak gra. I popatrz, on w ogóle nie stawia trapów po drodze. I rzuca trap. Mhm. Troszkę tutaj na pewno mogłoby to tego expa Tak. oddać. Teraz mam wrażenie, że to on ma poczucie, że musi gonić. Tak, 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 totalnie. To kompletnie. Wszystko mija co leci. Tak, tak, tak. No.
I tak z tego co wiemy, on jest troszeczkę z tyłu levelowo za Ariku. Bo jak Ariku Tak, wbijał 13, jeden to on level. dopiero, tak, 12. Popatrz, daleka oaza również. Jej wizytówką to jest waypoint na dzień dobry. Ja myślę tutaj, Kiricia, że mogę bardzo szybko skończyć tą dyskusję i, i dać luz Mr. Pikiemu, który tutaj zwalcza temat, że ja wybrałem ten soundtrack, bo mi się podoba, a to jest moje podwórko. Tyle w temacie. Popatrz, i Ariku z tym expem Jest. jeszcze bardziej sobie nadrabia. Okej, idzie do sal umarłych. No, nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. A czy on podbił może... No nie, wydawało mi się, że zostawi portal, chyba że przekalkulował tak, że... Ale Że sobie wróci potem WP-kiem po prostu i będzie szukał z innego rogu. chociaż zobacz, póki co te sale są bardzo szybkie. I, I jeszcze jedna rzecz, tutaj chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy widziałeś, Agelatus sprawdził róg, który po prostu nie miał możliwości zespałnienia wyjścia w zaginionym mieście, czyli taki południowy róg. Tak, tak, tak. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie Ariku. Wydaje mi się, że Riku pamięta tą zasadę. Okej, powinien pamiętać. Chyba nawet wczoraj coś mówiliśmy o tym, nie? Tak, tak, no. Zobaczymy. Sale umarłych zobaczymy. przyjemne, proste. I pytanie, co on teraz zrobi, bo ten waypoint, który podbił, był dosyć daleko. Jak on zrobi save and exit. Okej. No tak, i on będzie szedł do waypointu w Dry Hillsach i stamtąd poszukiwania Far Oasis. Tak mi się po prostu, taki był jego plan. Albo w Jeszcze ogóle, że wybitny. reset jeszcze, okej, ale wziął sobie tutaj, kurczę, Ten mocno. exp. Tak, mocno do serca. Z expem póki co spoko stoi Ariku. Oj, zdecydowanie. Tutaj myślę, że walka z Durielem to będzie przynajmniej 17 poziom. No i też, jeżeli popatrz, ciekawa dynamika. Jeżeli Ariku jest levelowo do przodu, a jest, myślę, na pewno, to szybciej założy taletcha i szybciej zacznie korzystać z niego, więc potem jakby ten czas, zanim Agelatus wbije 17 poziom, będzie działał na jego niekorzyść, bo Ariku nie dość, że będzie miał buty, to jeszcze Tal-Ed 35% Tak. EWR, no więc tutaj też Okej, Ariku chyba skończyła mu się cierpliwość, było parę roli, uznał, że nie ma co marnować czasu, lecimy dalej. Świątynia Żmioszponów już u Angelatusa. Ciekawe, czy postanowi najpierw robić robacze, czy od razu Arcane? Jak myślisz? On chyba w poprzednim ranie robił wcześniej robacze po bożemu, więc No i wydaje mi się, że też nie byłaby zła decyzja, zwłaszcza, że jest kapliczka do rerolla i może iść najpierw Agelatus na kapliczkę expa i potem zanurkować na robaczym, żeby sobie troszkę doexpić przed Arcane'em i może uda mu się wbić ten 17 przed Arcane'em albo w trakcie, żeby szybciej przebiegać, gdzie w robaczym gnieździe raczej zazwyczaj się wolno chodzi, slash stoi. i Ariku, dobra, znalazł Far Oasis, waypointa również, podbił go, to najważniejsze. Cześć Jaszczurka, siemanko Sajara. I pięknie, levelek dobity na żuczkach. Zwróćmy uwagę, który? 15 chyba, tak strzelam. 15. Tak.
No i popatrz, co się dzieje w świątyni Żmijoszponów. Mamy reversa takiego troszeczkę. No, to jest reverse, niestety. Można powiedzieć. I jest bardzo złośliwa. Bardzo złośliwa. Jaszczurka, dobra muzyczka Maciek. Dzięki, dzięki. Zobaczysz muzykę na walce z Balem. To jest dopiero dobra muza. Tak, Kiricia, grałem dokładnie tą samą mapę. Riku się chyba zbliża do przejścia, prawda? Tak Nie? mi się wydaje. Czy tam nie minął? To nie było Tam- tutaj? No, Jak widać nie. Jak widać nie. Czyli przejście ma w prawym górnym. Czyli sforwayował Far Oasis, niestety. I Algelatus w końcu ma ten upragniony exp. Naprawdę, no, bad luck u Algelatusa z tymi kapliczkami. Naprawdę dużo czasu rolował jeszcze w trakcie ranów na hrabinę. No i odnalazł salę umarłych. Jak wiemy, no sala umarłych to jest bardzo szybki run. Jest bardzo przyjemna. Ja ciebie też, Jaszczurka. i mamy przejście. Tak jest. Ariku. Ale, no, okej, postawił portal. Czyli jeżeli znajdzie waypoint, to cofnie się i będzie chciał wejść do... O! Czy byków załatwił fajerem. Dobry ruch, dobry ruch. Czasami taka kapliczka może zespałnić się przed walką z Diablo. Miałem taką sytuację, kiedy robiłem speedrun z barżnicą na koszmarze. To ucięło mi to bardzo dużo czasu. A zwracam honor Adlatusowi, źle spojrzałem na mapkę. Tutaj nie ma rogu. Myślałem, że on tutaj sprawdza ten róg, który nie istnieje, a to jest po prostu ściana ze schodami. Ale mamy tak, mrocznego skurwiela. Szariku da dużo expa i już praktycznie niebawem będziemy mieli 16 u Ariku. Nie jestem pewien levela Adlatusa, wydaje mi się, że to jest 14,5. Zalewako, jak chyba słyszysz, skończyła nam się playlista. Tak, trzeba tutaj znowu odpalić. Tak jest. No to ja jestem gotowy. Ale tą samą, tak? No, pewnie. Dobra, no, No. odliczaj. 3, 2, 1, go. No i Ariku idzie sprawdzać ten no róg niby na krótko, ale tutaj w tym układzie no nie ma możliwości, żeby zespełniło się też przejście, jest tam zbyt wąsko. No i zaczyna szukać... Okej. Czyli był tak blisko, czyli... Aha, czyli on chce to zrobić tak bardziej po bożemu. Tylko, że... Nie ma... Czy Ariku ma waypoint na Far Oasis? Ma! Na samym wejściu. Tak, Oni mieli tak, waypoint. tak. No to niestety... Czyli będzie musiał stracić dużo czasu teraz na... Czyli robi teraz gniazdo. Potem z waypointa na samym początku Far Oasis będzie się wracał na Lost City, dopiero odszukiwał schodów i tak dalej. Także troszkę sobie dodał drogi. Moim zdaniem lepiej było pójść szukać na tym Lost City tych żmi i dopiero potem z waypointa. Troszkę tutaj sobie straci niestety. Względem Adlatusa. Adlatus zrobił to w tej jakby lepszej kolejności moim zdaniem. Zaraz zobaczymy jak tam panowie, jak ta przewaga u panów się zmienia. Dobranoc nietoperek. Trzymaj się stary.
Agelatus tutaj mówisz, Jaszczurka, że ma maksymalne skupienie i wzrok żądny zwycięstwa. Tak, zwróciliśmy na to uwagę, ale wydaje mi się, że to jest wzrok żądny rozsadzenia, rozszarpania potworów spotykanych na mapie. I on już wleciał od walki z Diablo na poprzednim meczu. Jest to totalnie zdeterminowany wzrok. To robacze gniazdo takie jedne z tych takich bardziej kośliwych. Panowie dokładnie w taki sam Ciekawe. sposób idą. Ale Riku niestety znowu sobie nie zostawia safe tepeków. No to może być zgubne, nie? Martwię się o to, a wraca do miasta, podki many uzupełnić, bo już nic niestety nie ma. I już te trapy tak stawiał naprawdę na raty. Tak, szybkie zakupy. Tutaj ma tego Tirela. Tutaj też Ale taka nie wiem, ciekawa. nie wiem, czy on wie właśnie o tym słowie runicznym tutaj. Tak, tak. Mógł tego nawet na to nie wpaść, bo w sumie przy braku perspektyw na Tirela jeszcze, no takie zainwestowanie w Tirela, chodzenie z Sejmitarem byłoby fajnym posunięciem. Ale tak, no myślę, że o tym jeszcze nie wie. Nie wie. No, tego tira w sumie już mógłby sprzedać, bo jednego wsadził do laski. Ale chyba odłoży. Tak, tutaj znowu szybkie przypomnienie Tak. bandzików. Popatrz na kamerkę Ariku. Wydaje mi właśnie się, że tam noga chodzi, nie? Jest taki, Ariku jest na S-sie taki trochę, nie? Nóżka lata, biurko się trzęsie, tak jest. Po doładowaniu taki. Naładowany pozytywną energią jest. Tutaj Ariku znowu decyduje się na blade'y. No to jest fajne posunięcie w sumie. Nawet na tym daggerze czasami tego blade'ika można rzucić, to trochę pomaga. No i ty bardzo fajnie zastosowałeś to na twojej ostatniej walce właśnie, że Tak. miałeś tego potwora z Fire Enchantem. To jest I- świetny pomysł. No i przejście do trzeciego poziomu u doktora Riku, Nagelatus. Nie wiem właśnie, na którym on teraz poziomie się znajduje. On chyba przed wejściem na trzeci wziął sobie buszka przed trójeczką. Aha. Kolejna runa u Ariku, kolejny raz runa L. No popatrz, dropią te runy. Kola tutaj mówi, że on zawsze nogą rusza, jak jest skupiony. Tak, ja w ogóle jestem fanem kamerek u chłopaków, a jestem fanem skupienia Ariku, bo tu widać, nigdy nie widziałem w życiu go tak skupionego na niczym, nie? Jest strasznie właśnie skoncentrowany i to widać, że ta gra jest uporządkowana. Są jakieś tam czasami takie rzeczy z podejmowaniem decyzji, ale wydaje mi się, że to jest kwestia doświadczenia, a nie jakiegoś tam rozproszenia. No, Agelatus tutaj tak samo. Determinacja we wzroku. Panowie, no panowie dają z siebie 120%. Patrz, tutaj Zalewako troszeczkę, jak Ariku sprawdza te korytarze, tak jakby się chciał... On tutaj chyba nie jest dalej pewny, jak chodzić, wiesz? Tak mi się wydaje, że nie ma tej pewności co do tego prawo. Ale tu już Tam jest bardziej trzeci poziom, prosto. A, to jest trzeci, dobra. więc w sumie Ja do to wymiany. tak nie było. Są...
Na tym samym zakręcie, wizualnie. No ale jednak Ariku będzie musiał tej drogi teraz trochę nadrabiać, tak? Bo jeszcze nie ma amuletu, żmiomagu, żmioszponów. Zdecydowanie, no. I zobaczymy też, którą drogę wybierze. Chociaż tutaj raczej nie pójdzie tam na dół. No i można powiedzieć, że wygląda to tak. Agelatus ma przewagę jednego elementu. Ma przewagę amuletu. Amelinium chciałem powiedzieć. Ma przewagę amuletu. No, ale Weje przed nami. Także my wiemy, że Ariku pójdzie lewo góra, co by się nie działo. Nawet jakby tam nie Tak. było nic, to on i tak pójdzie lewo góra, wskoczy w otchłań. Wyjebane. Jakby na przykład zbugowało się i nie zespałniło tam nic, to on tam będzie, nie? A Gelatus, nie wiem, czy on nie wybiera tych dróg, więc... Co to za buty? Nie zdążyłem zanotować, ale chyba te co nosi. Tak, zwłaszcza, że no ma aż Lighting Res rękawice. O, kupił, bardzo spoko. Nie, one nie miały nic tak naprawdę. Poza tym też nie ma szans, żeby tutaj wydropić buty lepsze niż 10% FRW. Więc musiały mieć coś naprawdę ekstra jeszcze oprócz FRW. No, a Gelatus leci. Słuchajcie, robimy ankietkę. Który way u Gelatusa stawiacie? Poll. Który... 16 level u Ariku, niedużo brakuje do 17, 3 bary. Także lada moment ten talet będzie założony. I będzie procentował. I pytanie, Tak. który level Który poziom ma... Tak. u Gelatusa? To wiem, że on teraz 16 może wybijać dopiero. No tak by wychodziło, chyba że jakoś gigantycznie nadrobił to, ale no kurczę, nie sądzę. Wydaje mi się, że też, że 16 raczej, 16. No zaraz zobaczymy. Jeden bar. Będziemy wiedzieli, czy ten talet się uaktywnił u Gelatusa, czy nie. Tak jest. Czy Ariku jest do tyłu aktualnie, był do przodu? Ariku nigdy nie był do przodu jakoś bardzo. Praktycznie nigdy, bo był na równi. No i chyba to jest 17, tak mi się Patrz, 17. Tak, 17 jest. No, czyli jednak. Czyli można powiedzieć, że Agelatus nabił 17 jeszcze wcześniej niż Ariku i to tak o 2 minuty przynajmniej, bo jeszcze jego game time daje mu 1,5 minutki przewagi, nie? No i popatrz. Agelatus wybiera drogę prawo-góra. Ariku weźmie lewo-góra. Lewo góra. Tak. Jeżeli to jest four-way u Agelatusa, to jest to first way u Ariku. Tak mi się wydaje. Cześć Wrona, siemanko, witaj. Mamy drugą rundę speedrunu. Tutaj takiego amatorskiego, debiuty też, nowe twarze. Tutaj tak jak Mr. Piki pisze, że to przewidywanie zawijasów nie tylko w robaczym, to jest kwestia już doświadczenia i dziesiątek ranów, o ile nie setek. Popatrz, to nie jest pierwszy way u Agelatusa. Ankieta, ludzie tutaj zagłosowali, że Agelatus złapie second way'a. I Ariku... Pił 17 poziom. Tak. I popatrz, on idzie chyba w dół i chce zawinąć na lewo, gdzie Agelatus musiał cały... Znaczy musiał, nie musiał, ale wszystko zwiedził. Patrz, tak jakby Ariku podejrzewał reversa i szedł w tą stronę, No. także... No... Ariku, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Podawałeś. No... Super. Dokładnie. Troszkę czasu to zaoszczędził. Dokładnie. Dokładnie. No i ta przewaga Gelatusa nie jest jakaś duża, no to jeszcze się może zmienić, naprawdę. Dżungla przede wszystkim, tutaj zobaczymy jaka dżungla będzie. Tak, dokładnie, dżungla, no i te way. O, patrz, Agelatus idzie w lewo górę, czyli
Jeżeli tutaj będzie way, no to wiemy, że Ariku złapie first way'a. Instantowy Exp Shrine. U doktora Ariku. Bez tripiki, a bo już wiedziałem, że to jakiś debil. A, To już było od razu tu nie ma co gadać. No Zalewako, tutaj podejrzewam, żebyś zrobił tak samo po chwili. no, Zalewako że- tutaj potwierdza to. idzie tutaj Ariku chyba do expiać, prawda? Z tą kapliczką, bo nie wiem właściwie co on teraz... Co teraz Ariku zrobił? Nie wiem do końca, ale... Czemu on wyszedł? No właśnie też nie rozumiem tego zagrania. Okej. Okej, Patrz. będzie... Ale What the Ale- fuck? nie rozumiem tego trochę. Patrz, a nad gaskiem znowu pomachał. Cały czas widowni. macha, no. Okej. Jest way, jest second way. Coś tam... Jakiś memory leak chyba poszedł, nie wiem. Kurde. Ej, no. Z kitu, ja nie wiem co tu się wydarzyło. Tak, to się nawet astronomom nie śniło. Muszę... Zapytamy się. Zapytamy się to, no. Ale też jak patrzyłem potem na, wiesz, mimikę jego twarzy, czy nie było takie coś, wiesz, jakiejś reakcji w ogóle, że ale zrąbałem, ale niewzruszony był, jakby to było częścią planu. Ja to już sobie już zanotuję, żebyśmy pamiętali. Myślę, że będziemy to pamiętać bardzo wyraźnie. Terrariku, proszę bardzo. Tak. Okej. Wiemy też, że Ariku tutaj ma one way'a. Bo popatrz, Agelatus złapał two way'a. No jeżeli tak będzie się trzymał tej swojej zasady, lewo góra, to Mhm. tak, Dokładnie. będzie to one way. Agelatus już leci na... No tak, nie. Tak. No, A, tak, Jak tak. Trzyma idzie? się swojej zasady. Tak. Nie zrobił Mind Gamesa, Fifi, nie zrobił Mind Gamesa. Fifi? Tak, bo Fifus tam Ariku nie rób Mind Games napisał na czacie, wiesz? A, dobra. Mm-mm. A to Shindy bardzo miło. Bardzo miło. Bo ostatnio mamy dużo takich właśnie speedranków. Ale było blisko, no. Agelatusa, patrz, 2 HP było, ale wyszedł z tego. Tak. No, Okej, czyli też wiem. buczki to bywają niebezpieczne. No i patrz, mamy Arcane Sanctuary. Zobaczymy. Tutaj z lekka też ten portal mu się nie spodobał, poszedł do drugiego portalu. Blade w tle włącza. No, Ariku aktywny. No, tu Ariku trapy musi rzucać koniecznie. A, Gelatus wbił właśnie 18 poziom. Doładowanie, coś się dzieje, Gelatus, doładujemy się? Doładowanie, czy... Coś chyba z słuchawki padły? Sławka, coś ten... Coś się Ale- tam wydarzyło? Ale chyba szybko sobie poradził z tym czymś. To są też żadne sprawy, to takie rzeczy to można odliczać potem, no nie? Jakby coś było blisko czy coś, ale no. Szybko ten. No i Mamy Duriela. tak. A Wariku demonologa. No i panów dzielą... Zobacz na kamerkę Riku, tam coś... Tam jest łacina robiona, piękna. Zablokował się, nie puścili go na tych schodach. No tam monitor dostał taką zjebkę, że jeszcze się nie wie, co się z nim dzieje. Sobie z 5 monitorów. Ciekawy, który. No. Patrz, dalej mówi, jeszcze schodzi. Ja wiem, Jezu, że ty Zalewako też chyba sobie doskonale potrafisz wyobrazić, jak to brzmiało, co to było. Patrz, przed nim dead end, tam nie będzie nic. Co Ale- to? Patrz. O? Będzie kurwa.
Nie, ale Jezus, ale teraz podkład muzyczny idealnie pasuje do kamerki Ariku. O! I chyba już znowu się Essa włączyła, chyba noga skacze, czyli wiemy, że to wtedy jest pełen fokus. Jest motywacja, ale no takie bloki na tym, kiedy demonolog pakuje z bazuki, a dodatkowo jakieś minotaury blokują byczki, to jest kozłoludy, to jest strasznie tiltujące. Ola mówi, że słucha streamka Ariku i powiem wam tak, jest pipe. No, mam nadzieję, że Arik gdzieś tam zapinę tego woda, bo ja chętnie bym obejrzał później. Jejku, ja też. Ja nawet mnie kusi, wiesz co zrobić, żeby w takich newralgicznych sytuacjach pogłaśniać chłopaków, ale boję się, Tak. że będę musiał szukać nowej pracy. Mhm. Brona tak, muzyczka Wiesiek. No, save TP i żeby wypił te miksturki odtajania, które kupił. Dobra, piję. Okej. Tak jest. No i lecimy. Dżungla, która może też dużo namieszać. Panowie naprawdę są bardzo blisko siebie. Tak, I tak, no. tylko warto teraz zwrócić uwagę, że zbliżamy się do momentu, kiedy ten tier RAL zostanie założony już niebawem u Adgelatusa, a Ariku nie ma RALa. Dalej do tego tira. Okej, Ariku nie decyduje się wracać przez miasto bez save and exita. Mhm. Czy tam był te buty? Okej, myślałem, że to Nie. jest... To krapowe buty były te heavy bootsy. Okej. Tak, mamy pierwszy obóz. Luciu, Ariku miał one way'a, Tak, a ale Adgelatus two Angela way. też... Tak, tak, tak. Buty miały dużo fire resa chyba. Nie wiem, czy on coś tam myślał, żeby je może zatrzymać, czy coś, ale postanowił zostawić je we RW. Patrz, rolujemy, rolowanie Shrina, ale jest tam coś mówione, jest cały czas pod nosem coś Ariku. Nie, Może nie, rozmawia nie z widzami, ale... Okej, Charsi. Zdenerwowany jest Ariku troszkę, widać to. Że, popatrz, był Charsi, nie znalazł tam niczego, czego chciał. Ariku to czuje, to jest ten run, tak mówi? Dobrze. Czyli jest motywacja, jest nastawienie dobre. Patrz, runa Etch wypadła od Aj. razu po wejściu. A dalej Rala brak. Tutaj już na spokojnie Ral może wypaść. Adgelatus już zdobył oko Kalima i w tym momencie zbijałem sobie pionę, dokładnie w tym momencie. I Ariku wchodzi do jaskini, a Adgelatus z niej wychodzi. Tak blisko są panowie. No, jeszcze tam 1 minutka Adgelatusa więcej. No, Ariku tutaj... Okej, będzie szukał, dobra, bo już się bałem, że... Mhm. No to by było. I- Okej. To by była tragedia. Tak, to by No była. troszkę wstrzymałem oddech troszkę, bo... Słyszę właśnie tak, że ten, no. Puls chyba troszkę też przyspieszył, bo. Mhm. No ja myślę, że jakby panowie wiedzieli, jak bardzo blisko są, to im też by troszeczkę puls przyspieszył. Ciekawe, jaki mają feeling tej walki. Bo jeden i drugi dosyć szybko wybiegli. Punch 8K. Tak. O! Ubunua. Follow Yariku. Adgelatus już głęboki wdech, jedną ręką gra, drugą pokazuje swoje niezadowolenie.
A Ariku posiada oko i mamy wielkie moczary. Bez możliwości skipa. Także zapowiada się długa dżungla znowu u panów. No i panów widzieli jakieś 6-7 tile dżungli. Teraz już tylko rura do przodu. Ariku w pogoni za Angelatusem. No i co zalewa? Tutaj może się jeszcze wydarzyć co? Parę rzeczy, nie? Kanały, rozegranie z portalami, prawda? Tak. Jakieś Okej, tam ewentualne problemy na Travinkal. No, Agelatus szuka, Agelatus patrzy, czy czegoś nie pominął, ale my wiemy, że nie. Ale on wątpi, on nie jest pewny. On nie jest pewny, czuje się bardzo taki zagubiony. Mhm. O, u Ariku tutaj już jest mocna nóżka, jest pełna essa. Skupienie. Szuka, szuka, szuka. Nawet chyba tutaj sprawdza, czy nie ma przejścia. Upewnia się, tak mi się wydaje, że wchodzi w te obozy i szuka jakby przejścia przez obóz. Na wszelki wypadek. No i zobacz, Agelatus jest bardzo bliski już chyba 19 poziomu, prawda? Mhm. Tak jest, To już jest ostatni ten- bar. Tak. No i tutaj ta różnica w tym meczu już będzie widoczna. Tak. No to są trzy punkty więcej w pułapkę. O, to jest odczuwalny damage. No i zwłaszcza na tym CS-ie, zwłaszcza jakby tutaj różnica między Tiralem a brakiem Tirala, czyli liścia, to bardzo ułatwia tego, przyspiesza ten CS. Chociaż z drugiej strony jednemu zawodnikowi może wypaść CS z dużym density, drugiemu nie. Popatrz, Ariku, no, jest już właśnie na Great Marshu. A Agelatus, czy on właśnie przeszedł cały Great Marsh i pominął wejście na Flayer? Minął. Mhm. Mhm. Ale wydaje mi się, że może być tutaj zaraz pod jego stopami na 5. tilu. Zobaczymy. No, Nie, to jest 6. No. Popatrz, pominął wcześniej. jeszcze wcześniej. Mamy 5, czyli on musi przejść na 4 i na 3 mamy połączenie. Bardzo wcześnie i Ariku tutaj już prawie jest. Więc jak Ariku rozkmini teraz, że może już skręcić na Flayer, no to właściwie wizualnie wyprzedza Angelatusa. Jeżeli zrobi to samo, no to niestety będzie dalej stratny. Ma teraz tą szansę. To jest szansa Ariku. To jest szansa, na którą czekał. To jest szansa właśnie, na którą czekał. Zobaczymy. No, Oj, niestety. Tak, niestety tutaj będzie dokładnie taki sam pattern. Agelatus dosyć tak, Agelatus już na flayerze i dostał ten. I myślę, że taki mental damage został mu zadany. Ariku też zaraz zacznie scrollować mapę. Kombinuje, szuka przejścia tutaj. Właśnie po prawej, sprawdza ten 5. tile, czy to nie odbija w prawo. My wiemy, że nie. A, Gelatus jest w pierwszym obozie, na dżungli łupieżców. Chłopaki się pogubili dokładnie w ten sam sposób. wyczytamy z trochu ust w tym momencie, co Ariku powiedział. Tak, myślę, że tutaj nawet... Ja nie mogę tego... Tak, teraz już po ptakach. Chciałem złapać taką idealny moment tego skonsternowania.
I zobacz, on wraca do waypointa na Spider Forest. No Jezu. I szuka, wiem, i szuka po prostu ewentualnego przejścia. Rozumiem, on nie wie, że jakby nie może być, że Great March musi być zawsze po dżungli. Że musi być zawsze przed dżunglą, więc jeszcze upewnia się, że nie pominął skipa, Tak. a on nie jest możliwy. Ajajaj. Chyba powiedział jasna cholera Wrona, tak? Tak. Do 100 beczek prochu strzelniczego. Kurza stopa. Dokładnie. No, teraz jest ostra kalkulacja u Ariku. O, Został podłączony dodatkowy RAM i tutaj na najwyższych obrotach. No a Gelatus za chwilkę będzie się witał z Lower Kuras. Zobaczymy, jak to rozegra. Ale biorąc pod uwagę jego poprzedni mecz, raczej wie, jak to robić, nie powinien mieć z tym problemu, chociaż zawsze coś się może wydarzyć, więc oglądamy. No i Ariku wchodzi na ten Great March, już ma niewiele do tego punktu tak naprawdę, który go interesuje, no ale jednak duży backtracking. No i tutaj Zalewako tak naprawdę wystarczyłaby jedna informacja, no nie? Jakby tylko świadomość tego, że tak. Flair musi być zawsze albo na równi Great March. I to jest tyle, no nie? I jak taka krótki tip może uchronić przed tragedią. Motyla nóżeczka, gdzie ta dżungielka? Lord tak powiedział. Tak, powiedział na pewno. O, No, Ariku już... jest mocno. Mental Tak, damage, zdenerwowany. tak. Miejmy nadzieję, że jego dzieci nie ma w tym samym pomieszczeniu albo tam gdzieś w mieszkaniu. O matko. No i on już chyba wie. Właściwie, no kurczę, zwiedził cały Great March. Aha, jeszcze tutaj się upewnia, gdzie no, nawet nie ma miejsca, No to żeby nie, tam... nie ma szans tutaj. No. Szukał tam teleportu, czerwonego teleportu do Flair. Ale już to jest jak już on to sprawdził, to ja doskonale rozumiem, jak to jest. To jest taki już akt desperacji, no nie? Że już po prostu nie masz pojęcia, co się dzieje. I lecisz, nie? No i teraz na szczęście już kaźń Ariku się skończy i odkryje Flair. O! Powiedział, ja wiem co powiedział. O! Dobra. To wyczytałem z ust. Myślałem, że będzie ostrzej. O, pięknie. Tak, i teraz... Nie no, wspaniale jest. Jest Gitbin. Ja totalnie, kompletnie się nie dziwię tego, czy nie dziwię się tego pogubienia. W sensie to jest tak typowe. Na samym początku sam miałem z tym problemy, myślę, że większość z nas miała te problemy, każdy O właściwie. Jezus Maria, oni... Otworzył! Zdążył! Uff, jaki zadowolony z siebie jeszcze, że kurde jest, udało się. Jakby jeszcze na dobitkę nie otworzył tego TPK. O matko, to już by było... Tak. Ale tak kończąc, jakby kompletnie, całkowicie rozumiem tą sytuację. Dżungla jest... Nie bez powodu ludzie nienawidzą dżungli. I najbardziej znawidzonym aktem jest trzeci akt w Diablo 2. Mi się podoba. No, tylko że ty jak wychodzisz z miasta, ty nie wiesz jak ona wygląda nawet, bo ty się budzisz w Travinkal. Opaska na oczy, budzimy się w Travinkal. I powiedział wtedy Ariku, ten Lord Grey podpowiada, niech to dunder świśnie, dżungielka znaleziona.
No i dobra, Ariku, teraz drugi bieg. Agelatus już idzie po mózg. No i słuchajcie, no patrząc na czasy, jeden i drugi ma szansę na swoje PB. Przypominam, teraz już Agelatus od 5 minut działa z liściem, no a Ariku niestety nie ma tego liścia. Nie wydropił tego liścia z hrabiny, więc dalej potrzebuje Reala. Jeżeli zdobędzie Real, liść przyjdzie. Kluczowe dla Ariku byłoby zdobycie Reala przed Sanktuarium Chaosu. To by mu bardzo ułatwiło. To jest znowu wprowadzanie częściej w odzyskiwanie równowagi przez potwory, więc bezpieczeństwo, no, szybkie spływanie Diablo, wszystkiego, całego trashu. A Riku znowu bez życia. Tak, Totalnie. na jednej podce many i zaraz ginie. Ta Frostnowa bardzo pomogła. Ale dlaczego on nie chce otworzyć teraz tego portalu? Tutaj jest... Wypił od razu potkę, która mu dropnęła. I czy on tam zostawił portal przy Flayer Dungeonie? Zwróciłeś Nie. uwagę? Nie. Bo tam jakiś portal jest, ale... Nie wiem, czy to był Flayer Dungeon. No, on był troszeczkę dalej postawiony. No, to jest totalnie sytuacja, w której powinien się cofać bez zastanowienia nawet. Bo tutaj, no, nie ma paliwa, nie ma paliwa. Po prostu. Znajduje waypoint. On minął tego Gitbina. Ale wydaje mi się, że nie postawił tam portalu. On postawił tam portal, ja widziałem, tylko nie wiedziałem, Ale- czy to był przy Gitbinie. No on troszkę dalej go postawił, tak. Kapeczkę dalej, ale w tym momencie, no widzisz, i Ale teraz to, no jest Aj. problem. Ale w sumie był waypoint. Dlaczego on się waypointem nie wrócił? dokładnie miał też waypoint, no nie. Ja nie wiem, czy on nie Przecież- tyle zapomniał o tym, że można waypointem się wrócić, czy on nie ma czegoś takiego w głowie, że przez tą dżunglę, nie? Przez to, co się działo wcześniej, że teraz to już do przodu, co by się nie działo, pieprzyć wszystko. Może tak być, że on czuje, że musi nadganiać teraz. Nawet w wywiadzie mówił nam Zalewako, że... Tak. I no, waypoint znowu omija tutaj, no jest, podniesie go. Zauważył i teraz musi wrócić do miasta. Nie ale wraca on się. musi nawet do tego portalu sobie... Aha, Ale- w taki... Czego on... Co nie się rozumiem. dzieje? Okej. Nie, tutaj jaja są. Są jaja. Zadowolony jest teraz. Wyszedł z gry? Ale tam był portal. Tam był Jezus Maria. portal był na dole, przy... Był Matko dalej, tak jak boska. mówisz, ale był tam. Z tyłu, gdzie miał bliżej do Flayera. Tak. I zobacz, znowu Czekaj. nie robi tak Bez zakupów? No. Ekara? Nie, rolowanie, ale zakupy musi zrobić, więc traci trochę czasu na kapliczce. Armor, okej. Aha. Czyli będzie... Ale On chce, kurde. on chce chyba już rolować skilla do końca gry. Tak. Bardzo możliwe. Skill Shrine? Ale On go to było... weźmie, Ojej, to ale było stracił złe zagranie. portal na, Tak. na dżunglę, więc musi teraz iść dżunglą do tyłu. Ajejejeju. Tak, takie kłopoty z rozplanowaniem, no nie? Co robić na dżungli, a Agelatus, no, bezbłędnie spełnia swoje założenia. I nie ma chyba portali, więc wraca się na zakupy do Kuras, tak? No ale Korbacz, Wola Kalima już będzie złożona. No, już tutaj coś już napitał. Ale... O kurde. No mocne. Tego nie będę komentował, ale... Patrzcie, jak sprzedał Wariku, chyba go... Była taka zmiana decyzji. O takie kurwa... X-Line, kurwa. Kusił, ale... Tak. O, ciężko opluć expa, nie? Jak Riku pierwszy speedrun skończył z 25 levelem, no to Ale tak było. tak Wtedy. było. No. Tak, jak się uczył, no. Mhm. To O. był priorytetowy przez cały run. Ale jednak te nawyki zostały i No.
Okej. Jest skill shrine i idzie na kanał. Ale nie ma zakupów, patrz. Nie ma zakupów, nie ma dalej zakupów. Kurwa mać. Jednej podce? A chuj z tymi podkami w sumie. A, pierdolić to. Teraz czy trafi tą drogę dobrą? Czy niestety, kurczę no, ale ma backtrackingu tutaj no. I patrz, Adżatus jeszcze jest przed, ja myślałem, że już ma wolę Kalima. Przepraszam, Adżatus dopiero biegnie przez kanał. Mr. Piki, przygotowuj się stary, bardzo chętnie. Kiedy będziesz chciał? Kiedy będziesz chciał, stary? Ale to jeszcze musiałby Aliku potrenować albo ktokolwiek inny tym druidem. No ja mam druida ogarniętego. Hmm. Ale czekaj, potrenować z Mr. Piki, czy powiedziałeś walczyć, bo cię ściszyło? Że kto by walczył z tym druidem? Halo, halo? No, halo. No, nic nie mówiłeś, bo ja cię Ale- ucięło na chwilę ale- i ten... A nie wiem, bo coś mówisz Mr. Pikim, to się nie odzywam teraz. No nie, że... Bo co mówiłeś? Bo ja się pogubiłem. Ja Kto, też, kto, nie będzie wiem. kto będzie trenował Mr. Pikiego, czy kto będzie z nim Nie walczył? no, kto będzie z nim walczył? Ariku! No ale to mówię, że Aliku w takim razie musiałby potrenować. No to się przygotuje zawodnika tutaj, wiesz. Aha. Nie No ma dobra. problemu. Ireneusz Pałac, mnie dobre jaja. A, na początku pisałeś, że nudy, a teraz, że dobre jaja. No tak, tak. To właśnie dlatego te takie początkujące speedruny są fajne, jakby mają taki urok, bo są jaja, nie? Bo się dziwne rzeczy dzieją czasami, nie? I spójrz, Ariku znalazł o wiele szybciej przejście niż Agelatus w kanałach. Nadrabianie trybon. Ariku Big Brain, tak. Ola mówi, że to jest piękne. No ale jeszcze Ariku ma do odzyskania mózg. Oj tak. To na pewno. Zobacz, Ale co? Ariku, no! Kamerka Ariku jest piękna teraz. Proszę, wszyscy zwracamy uwagę. Nie podniósł serca, nie podniósł! O kurwa! O kurwa mać! A. I patrz ten X-Prime, jeszcze reset zrobił, jeszcze wyszedł, o kurwa! I jeszcze znowu się zbugował na tym expie, żeby nie wziąć... A. O Jezus, jasny gwint. O shit. Nie no, ale Ale combo teraz wjechało. on się nie wkurzył. Jesteście pewni, że on nie podniósł tego serca? Fifus pisze, że nie podniósł serca, ja tego nie widziałem. Mi się wydaje, że chyba wkurzenie poszło, że zrobił save and exit i jest wkurzony, że ten skill mu przepadł. No też tak myślałem, ale ja teraz myślę, że co, że jest combo niepodniesienia serca plus save and exitu. Możemy jakiś VAR prosić? No, Ktoś mógłby najchętniej. jakiś VAR, bo to jest bardzo ważne. Zaraz się dowiemy. Zaraz no, się ale- dowiemy, tak, no. O kurcze. No ja stawiam, że podniósł chyba, ale... No jeżeli on nie podniósł tego serca, to jest naprawdę... No to, bo wiesz, ja już to widzę, nie? Patrz na tą stratę na początku dżungli, mega pośpiech, rush. Taki rush, że mógł nawet nie ponieść tego serca, ale też wątpię, że aż tak by tego, nie wiem, aż tak by się spieszył, nie? Też byłbym bardziej za tym, że to zostało Skill. podniesione. Że skill po Że prostu skill jest po prostu tutaj. przepadł, ma ten odruch, nie? I to akurat coś zdarza, ja też tak robię cały czas. No i Agelatus, jak widzimy w tym momencie, zabił Mephista, udaje się na 4. akt. Dokładnie. I timery panów się zrównały. Mhm. Dokładnie się zrównały, więc mamy idealny obraz sytuacji. Czyli Ariku ma oko, idzie po... Ajajaj. Vampire Survivor zniszczył Adgelatusa. Uuu. Okej, Fifus poddymił. Ma organ. Okej. Dobra. Nice, ale mocny prank. Powiem szczerze, że... Zesrałem się w gacie. Ale już jest okej. No chyba Riku. Okej, chce podnieść gema.
Patrz, robi ma flawless Ruby ma. Patrz jak poddymia na perfect gema. I do tego jeszcze tarcza, no nie? Bo on nie ma Tirrala, ma socket w tarczy i Fire Res na CS. Big Brain. Patrz, szuka tarczy. Szuka tarczy. Strasznie dużo czasu teraz traci na tej kapliczce. Znaczy, jeżeli on przeroluje, no musi to zrobić. Jeżeli nie zrobi sobie exita, to musi jeszcze zwróci. Ma walkę z Mephistem, ma walk speed też jakiś tam, ma walkę z Diablo, starożytni, potencjalną walkę z Balem. To mu odda, tylko już nie może wychodzić, nie? Ale kurczę, złośliwa jest ta druga, nie? Ta pierwsza trochę tam polatał, ale no. A tutaj Agelatus, nieposkromiony, leci krok za krok, po prostu leci do przodu, przed siebie. Nie daje za bardzo dużo pola do jakichś tam nadrobienia czasu. No, zobaczymy jak ten CS pójdzie, prawda? Ale się idealna muzyka załączyła do poszukiwań trudów Ariku. No, Resist Fire nieugięty. Ciekawe czy się podda. I ta tarcza też nie wchodzi. Exp-Shrine, kolejny. Ma 2 sokety. Popatrz, to trochę tego Fire Resa I przynajmniej chyba będzie miał. odpuszcza kapliczkę. Odpuścił tą kapliczkę i... Wiesz co? On chyba szukał teraz... Aha. Tak, no, Resa- tak. Kupy. Nie, jednak nie. No i tutaj sobie patrzy, co można by jeszcze w tarczę włożyć. Runę It, która przywraca mu trochę many przy uderzeniu, ale przy uderzeniu w niego. No i co? No tak, no odpuszcza, leci dalej. Jeżeli poleci dalej, no to mamy czystą... Tutaj doładowanie fokolą. Doładowanie, nie wiem czy widziałeś, Zalewako. Tutaj było potężne doładowanie fokolą. Patrz teraz jak ten, z jakiego hydranta przywalił potężnego. A Gelatus tam, no, w jednym łyku chyba było 200 gram cukru. Także, no, spodziewam się szybkiego CS-a u Gelatusa. Turbo Mode, tak, przed tym on, Gelatus tak samo było w pierwszym meczu. Podbija waypoint na CS i Hydration. I walenie sobie tak zwanego grzdyla szybkiego lopezika. No ale Riku idzie źle chyba, nie? W tym momencie. Tak, no. Wcześniej. Niestety. Pogubił się całkowicie. Niestety. Ojej. Czy to jest Mr. Piki lista gier u Gelatusa na pulpicie? Chyba tak. Tak. Bez kitu. Jak? Szacun stary, że to wylistowałeś. Spójrzmy w takim razie w jakie gry tutaj gra Gelatus. Specs Ops The Line, Battlefield 1, Radio Commander, Deponia, Battlefield Remaster, PUBG Heroes 3, Forza Horizon 4, Twierdza Ostateczne Demo, Gothic 2, Kroniki Myrtany, Caesar 3, Spellforce, Vampire Survivors,
Dead Space 3, Terraria, Tibia, Euro Truck Simulator 2, Kingdom Come, Total War Rome 3, Rising Storm 2, My Summer Car, Minecraft, Medal of Honor, Liquidators, Grom, Dead Island, Hotline Miami 2, Dead Space, Icewind Dale i Prince of Persia. Ja bym poprosił następnym razem na streamie Gelatusa o gameplay z Summer Cara. No, jestem ciekawy tej Hotline Miami 2. To może zrobimy tak, że najpierw Summer Cara, a potem Live Miami 2. Hotline Miami 2. Się zgrzałem, a Riku w tym czasie dochodzi do Grzbina opragnionego. Jest. Cześć Siri. Lala. No, jest Siri, 1.36. O Nice. kurde! Speedrun robiłaś na tej mapce, co mają chłopacy teraz? To gratki. O, to gratki. To w tym momencie, słuchajcie, to w tym momencie zawodniczka Cyrilla, no 1.36 skończyłaby 3 minuty temu. 3-4 minuty temu by zabiła bala. Także powiem szczerze, że... Masz nagrane. Zobacz na kamerkę, Ariku. Ariku. Oczy powiększone. Ulala. Patrz, ja się boję Agelatus. W sensie, jak on wchodzi na CS-a, to nie wiem, czy to ten łyk Fokoli podwyższył tak cukier czy coś, ale no współczuję mopkom na CS-ie, nie? Jakbym zobaczył takiego napakowanego testosteronem skurwiela, to bym wyszedł z CS-a od razu. Ciri, gratulacje. To w takim razie kiedy walka ty kontra Koliber? A nic się nie chwaliła, że idzie sobie robić speedrunka tego samego. Skubana. No, możliwe, Koliber, możliwe. Mówiłaś, że znikasz, ale nie, że walisz speedruna. Tajemniczo, dobrze. To Koliber Ciri kiedy? Popatrz, Agelatus rozmontowuje tutaj no bezbłędnie tego CS-a. Bez większych problemów, kompletnie. Zostaje tylko wizjer i podejrzewam, że tutaj już blade'ów nie będzie. Tak jak w pierwszym meczu, tylko od razu leci w najemnika. Tak, wieża na tym meczu była świetna. A miałeś wszystkie komponenty? Nie no, Koliber to... Nie no, to byś miał za ten... Teraz- za Teraz Koliber to z Toadim powinieneś walczyć. Lepiej z Ciri by było właśnie. Ja myślę, że są zmaczowani dobrze, w sensie... Jakie ty masz PB Koliber? 1.30 coś, nie? Już? 38 chyba miał, czy może pobił teraz coś? Macie prawie, że identyczne PB za lewako. Kto ja? No. Ja mam 1.40. No, a Koliber 1.38. No. No już z Kolibrem walczyłem. Tak, no te dwie walki były już, nie? Ale... To ja zakończyłem karierę. No... Wiadomo, nie? Nie, ty w momencie powiedziałeś, że jak zrobisz dziecko, to wtedy... Jak to było z tym Tak. dzieckiem? Mnie dziecko, jak mnie moje dziecko to poprosi, to, Tak. to wrócę. No dobrze. Mamy walkę. Agelatusa z Diablo. Ariku przebija się przez kanały. No i właściwie po kanałach od razu Travinkal i Mephisto.
i wtedy policzymy już aktualną stratę, co się ile stracił Ariku względem Adgelatusa w tej dżungli. No dużo, nie? Dużo, Bardzo. bardzo dużo. To naprawdę ponad 10 minut stawiam, gdzie przypominam, patrz, kolcze buty, Xarusy. Ulala. Patrz, jak się patrzy na nie Adgelatus i mówi, kurwa, 4 bary do levela, nie mam siły. Więc i tak ich raczej nie użyję. Szczerze wątpię, że będzie chciał doekspiać. No, szybki respekt. Tak. Jak sytuacja z levelem Ciri, bardzo dobra. Bardzo dobra. Te chłopaki też bardzo mocno rerolują tą kapliczkę. No powiem ci Ciri, nie wiem czy chcecie, jak będziesz miała czas, to zapraszam do obejrzenia całości, ale jak nie będziecie chciało, to obejrzyj sobie trzeci akt w tym drugim meczu. Też na Black Marshu rolowali, tak, tak, i to bardzo mocno, bardzo mocno. Adgelatusowi najpierw nie wychodziło, potem Ariku zrolował skill Shrine'a, potem Save and Exit poleciał. Mamy mózg u Ariku. 20... Ej, to wczytywanie Adgelatusa jest legendarne, nie? On sobie może wtedy buszka strzelić, bo to trwa z 25 sekund między aktami, tak zauważyłem. Atlasus odkrył listę gier na swoim czacie. Wysłaliście mu ją? Ichio, gratki. Nieźle. Ciri kontra Antówka, dokładnie. Może tak być. Ciri kontra Koliber. No, raczej się tej walki nie doczekamy. Tak, tak, Ciri tutaj bardzo mocno ignoruje każdą wiadomość, każdą zaczepkę o walce. Berby. Tak, JJ. Nie Coś wiem. mówiliście, bo mi nie było jak coś. Tak? Koliber mówi, że może ze zwycięzcą, ale wydaje mi się, że tutaj matchmaking byłby też niesprawiedliwy. Mówię, Stoudim najprędzej. Chyba, że Henryk jeszcze się ale nie wiadomo co tam. No, Henryk chyba coś tam pisał, nie? Tak. Ostatnio, także ja mogę spewuwować Henry'ego, może będzie chciał w jakiejś konfiguracji. No trzeba się podpytać, trzeba się podpytać. No i za chwilkę padnie Mephisto u Ariku. No i porównamy te timery. Już widzę w tym momencie, że to będzie no 14 minut. 14 minut straty, czyli można powiedzieć, że cały piąty akt straty. Ta dżungla napsuła krwi zdecydowanie tam. Do tego momentu panowie naprawdę byli praktycznie na równi. Tam różnica była na korzyść Adgelatusa, lepszy czas, ale później to szukanie dżungli, w sensie szukanie przejścia, tak, u Ariku. Później jeszcze ten save and exit, gdzie musiał od nowa rolować te kapliczki. No to tutaj tego czasu bardzo dużo stracił. Tak, 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 zdecydowanie. Tam to zawsze jest tak, że błąd generuje błąd, wyprowadzenie z równowagi, tak, potem się człowiek spieszy, jak się człowiek spieszy na speedrunie, to potem się na przykład wychodzi z save and exitem, z przygotowaniem, kapliczką i tak dalej, i tak dalej. Jak idzie harmonijnie od początku, to jest po prostu cudownie, nie? Tu się pebeki strzela, jak coś się zepsuje, no to już zaczyna się walka z emocjami. No i Ariku dostaje się do czwartego aktu, a Adgelatus już na płaskowyżu Arreat.
Bardzo, bardzo bliźniacza sytuacja do poprzedniego meczu. Bardzo bliźniacza sytuacja i czasy chyba też takie. No i co? Agelatus Zalewako z szansą na PBK czy PB. nie? Będzie miał tą Jest szansę. szansa, Jest szansa. oczywiście. Bo 14 tam... minut mu tam około zostało, no 13 Mhm. dajmy na to, żeby wyrównać się z Pebekiem. Jest to jak najbardziej możliwe. Tak jest. No strasznie szkoda Riku. Tak, zwłaszcza jak tam się pogubił z tą dżunglą, nie? To... Tak, on Nam- wraca do Spider Forest, szukać tego przejścia. Tak, tak. A to są takie rzeczy, że no, to jest normalne, że się tego nie wie po prostu, no nie? Tak, no. Jak się nie jest aż tak doświadczonym, a... Ale na pewno mu o tym powiemy i Tak. na przyszłość. Taka informacja naprawdę dużo zmienia wtedy. Tak, tak, tak. Popatrz, Izual tutaj po drodze, ale nie kusi się bardzo dobrze, bo już tak zastanawiałem się, czy będzie się zastanawiał nad tym Izualem, ale skipnął go. Bardzo dobrze. I mi już przygotuj link do muzyki na walkę z Balem. Tak, tak. Się Zapiszamy. Już ci wysyłam na czacie. To jest oficjalny soundtrack. To jest oficjalny soundtrack ostatniego bossa. I chyba nasza Wiedźminowska się kończy za 5 sekund, także możemy sobie puścić od nowa. Także jak będziesz gotowy, to odliczę. Jestem gotowy, jestem gotowy. Dobra, 3, 2, 1, go. No i jedziemy. Rzeka Płomieni. Zobaczymy, jak Ariku sobie poradzi z CS-em, bo to było bardzo szybko zmontowane u Agelatusa. A Agelatus już na Frozen Tundra, także za chwilkę zobaczymy starożytnych i ewentualne tam radzenie sobie z jakimiś odpornościami mocnymi, słabszymi u starożytnych. No i Agelatus próbował skipować falę bala w pierwszym ranie. Zobaczymy, czy teraz to oleje od początku. I tam ani jedna nie wyszła, sam mówił, że potem zrezygnował. Zobaczymy, czy teraz będzie kolejna próba, byłoby fajnie, bo to zawsze jedna oczknięta. No super, że w ogóle fajnie, żeby próbował, by poćwiczył, a jak nie, no to po prostu będzie szybkie przebijanko się. Dobra. Zaraz mamy Ariku kontra CS i w tym momencie zacznie się za chwilkę walka w sumie ze starożytnymi, bo ma już wyjście. Dobra, mamy starożytnych, czy Reat? Nie widzę jak oni schodzą, ale chyba Chyba sprawdził... Madok? What? Madoka już nie ma. Madok w Polsce. O kurczę, No nie? ale dziwnie. Nie, schodzą bardzo, bardzo poprawnie. A tutaj nieprzyjemnie u Ariku, zablokowany przez udary. Ale już się oswobodził, lecimy. No, Vivus, biorąc pod uwagę tutaj tą przewagę, to myślę, że takich Fire Immune Talików potrzeba by było tak z 40. Ale tutaj no niestety no gra nie oddała. Nie no, bardzo ładnie. Teraz kibicujemy Agelatusowi jego PB na wyścigu, żeby tradycji stało się zadość.
Jest bardzo duża szansa. Bardzo. Bardzo szybkie przejście do drugiego poziomu. Nice. Ma jakieś 7, 8, 8,5 minuty na swoje PB. Proszę bardzo. Proszę, ach, pięknie. Kolejny one way, praktycznie, można powiedzieć. Dead end. No i patrz, Ariku przebija się przez tą krótszą szykanę. Udało mu się przemknąć, ale patrz jaki tutaj jest jazz. Niezłe Kongo, jakby to Meduska powiedział. Black Hole Fury! Dziękuję bardzo za 14 miesiąc. Siemaneczko. Nie wiadomo kiedy info, dalej czekamy. Black Hole Fury just subscribed. Dzięki, Kitty dzięki. info o nowym sezonie WD2R. Aj, zakleszczony, nie wyjdzie, tylko teraz czy będzie Nic. stawiał dużo trapów? Nie ma portalu? Nie ma portalu? Nie. Udało się, ale Nie, widzisz? był portal tam z Był- przodu, zobacz. Dobrze, to zwracam honor. Proszę bardzo, Agelatus już przygotowuje sobie fajny podkładzik. I ja też mam fajny podkład pod walkę z Balem. Mhm. Także zapinamy powoli pasy i Tak jest. I popatrz, Salewako, jest duża szansa, że będziemy mieli taki sam scenariusz. Walka z Diablo i z Balem jednocześnie przy takim soundtracku. Patrz, będzie letka czy nie? ach, niestety. Mocno tam Ariku został zapięty. W tym samym miejscu, na tej samej pieczęci. Ariku padają sandery. Bardzo dobre buty do speedrunowania po 20 poziomie. No ten tepek tak... Patrz, on... Ojej, Ariku daje ojej. się, no... Właśnie pakować w kącie znowu w tym samym miejscu, ale patrz, wykaraskał się. Wykaraskał się. No, Tak, no tutaj... czekaj, Agelatus założył Sarusy. Też tak. Założył Sarusy i nie zwróciłem uwagi, czy on nie zrobił faktycznie tego respeka, bo ja nie widzę żadnego... Jest jeden talizman wielki, ale on go miał chyba od samego początku. Chyba, że miał coś, co daje siły. Albo taki szybki ten respekt jednak, że uznał, że wolisz szybciej biegać i zyskać tam, nie? Żeby olać ten respekt na Bala i wydaje mi się, że to byłoby rozsądniejsze, jak masz cały akt przed sobą. A Riku wyjątkowo od Cyrilla poleciał pod piątkę teraz. Tak jest. Burst of Speed. Agelatus No. tutaj kręci głową, niezadowolony. Aliku, mega fokus. Strasznie podobna sytuacja jak w poprzednim runie. Te dętki tutaj przy tym Mhm. infektorze. Tak, wydaje mi się, że że po prostu brak takiego doświadczenia w walce z tymi infektorami, z tą całą paczką, bo ona jest dosyć niebezpieczna. A teraz no ma trochę tego Fire Resa, no nie? No, kwestia doświadczenia, wydaje mi się. Znowu Ale bez zdecydowanie. potem życia. Kilka many tylko i leci. Była w międzyczasie na podobnej paczce jedna dętka u Agelatusa. No 5 minut do PBK Agelatusa. No jest jeszcze szansa. Co Agelatus zrobi? Aha, Aha, było takie... No, Czekał ze Buszek śmiechem był. i buszek był, tak jest. Szybkie doładowanie i lecimy z piątą falą. Tak, wyprowadzana jest ostatnia fala i zaraz zmierzymy się z... Teraz Agelatus zmierzy się z Balem, no i no nie wiem, mignął mi ten respekt, nie widziałem tego, chyba że Zaraz dodał zobaczymy. sobie, no, jakiś ametyst, coś, nie mam pojęcia. No popatrz. Ja myślę, że
Zaczynamy! No dobra, ja już podpalam. Powiedz kiedy. Tak jest. Respekt. Nie, jest falstart, jeszcze nie. Jeszcze na spokojnie. Ja myślę, czy jednak respekt jest zrobiony. Nie było tematu. Nie było tematu. Ja bym się przy wiedźmińskiej muzyce, słowiańskie klimaty. Respeczek, mamy ekran ładowania. Krzew, siat słowiański. No taki i bez przysiad. kitu, bez kitu. Tak. Ja myślałem, że on jest złożony na kanapie, czy coś takiego. Ale te ekrany ładowania są świetne, bo możesz sobie, wiesz, wychillować, napić się kawki, papierosek. No i uwaga. No i Moment, uwaga, zaraz zaczynamy walkę. Jeszcze kapliczka skilla zostanie pobrana, która niestety... Aha, może nie być stamina. że- Taka pszczka nie istnieje. To nie istnieje. A, staminka. I uwaga, zaczynamy. Waleczkę z balem. Zliczaj. Już! No. Kapliczka zdjęta, od razu zobaczymy teraz jaki to będzie bal. Jaka jadowitość tego bala jest. Jedziemy! Agelatus kontra swoje PB. Popatrz, macki, znowu on lubi te macki, nie? Właśnie, bardzo dużo tych macki zostało otoczony. I teraz lecimy, trójkącik, nowa. Bal za plecy, tak jest, i backstab, tak jest. Ale gościa pakują. Ojejku. W tym patrz tutaj ten od góry, od dołu kanapeczka, trójkącik z jednej i zobaczymy co ten bal na dole coś kombinuje, nie? Widzę to, patrz. Buszek i jedziemy. To jest nowa generacja jadowitego bala, zdecydowanie. To już chyba nie ma co porównywać do tego mojego. To jest zdecydowanie wyższy level już. Bal Jeszcze z też tą muzyką. ewoluował, nie? Też tak mi się wydaje. I mamy jednocześnie... Shiny, czy jak to się tam mówi w Pokemonach? Nie wiem. Shiny. Shiny ball. No i jednocześnie mamy walkę z doktora Ariku z Diablo. Popatrz. Na razie niepozornie. Jedna macka, głaszcze, Angela co po plecach. Ten Ta bal sama mówi... sytuacja, zobacz, Diablo również w Ariku. Tak, totalnie to samo. Totalnie to samo. On skończy w tym samym miejscu. Połowa... Mamy pierwszą godzinę walki za nami, połowa bala przed nami. No, bal zdecydowanie troszeczkę już oszołomiony. Musi zaraz zawołać brata koniecznie. Jeden, drugi, trójkąt. Tak jest! Mamy go, jest! Właściwie bal na jego łbie się zespałnił. Usiadł na Agelatusie bal, można powiedzieć. Usiadł na Agelatusie. No i patrz, Agelatus się nie przejmuje. Cały czas jest pakowany przez klona. I cały czas pozwala mu się atakować teraz macki, tak jest, zamrożenie. Jeszcze trójkącik, jeszcze manka. Patrz, podchodzi, będzie łapa. BUM! Tak, BUM! Dobra, zniknął. Pięknie. I mamy finish. Zobaczymy, czy coś jeszcze, czy jeszcze klonik. Wiem, że tego bala stać na dużo. On ewoluował od ostatniej walki z Zalewako, bo to jest ten sam bal i mamy to. GG! PB. Tak jest. Agelatus kończy jako pierwszy, drugi raz. A Ariku idzie się spotkać ze swoim balem. Więc... Shindy! Dziękuję ci bardzo za Shindayak has 10 gifted subów. 10 subs to viewers. GG, fajnie, że się podobało. Agusia, Pięknie. W dwóch walkach widać było to większe doświadczenie Agelatusa w speedrunowaniu, w podejmowaniu różnych decyzji, ale muszę powiedzieć, że jak na staż Ariku w speedrunowaniu jestem w szoku. Świetnie, jakby rewelacyjny progres poczyniony przez 2-3 tygodnie. Ten klip jeszcze, tylko nie mam go jak teraz puścić, mam scenę. Ale jest jakiś podobno gigaczadowy klip. No, jest fajny. Agelatus prosi bala o otwarcie tronu i daj mu OK. Teraz sobie przejrzymy. Pytanie, czy dzwonimy, przerywamy Ariku, czy... Czy daje mu dokończyć aż jednego rana, prawda?
No PB tutaj też on nie wykręci, niestety. No nie wykręci PB. Nie ma szans. Nie wykręci PB. Dajcie mu znać. Komentatorka i jedziemy. Posłuchajmy zawodników. Ola. Możesz zadzwonić. Pytanie, czy jest Ola z nami? Jest. Jest. No, dzwonimy chyba. Jakby jeszcze była szansa na PB, to byśmy pozwolili dokończyć, ale w tym wypadku myślę, że można Tak. przerwać. Ach, stwierdził, że pieprzy i leci dalej. Chuj. Chuj mnie to interesuje. Bez kitu chyba mówi to właśnie. Wyjebane, lecę dalej. Odrzuć mi leci. O jest. To w takim razie ma przynajmniej potężną bojową muzykę. Chciałby to skończyć. Dobra, to niech kończy. Ja jestem ciekawy, to jak w takim razie tak chcę kończyć, to ja jestem mega ciekawy tych splitów i kurde, no jakby to było, gdyby nie ta dżungla na przykład, nie? Wydaje mi się, że mogłoby być giga blisko, ale i tak było mega blisko do trzeciego aktu. Spoko, Ola, spoko. Czyli powiedział, że to pierdoli, nie przerywa i leci dalej. A co z dżunglą? No dżungla była ostra. No tam było dużo straty, na przykład nie było skipa, no, Ciri nie było skipa. Wiesz co, Grucha, nie mogę za bardzo go powiedzieć, znaczy nie mam takiego overlayu przygotowanego, wiesz, na taką sytuację. To jest coś, co można przemyśleć na później. Bo raczej zazwyczaj trzymamy się tego, że albo kończymy i przerywamy, jak jest długo, albo dajemy dokończyć, ale to jest wtedy kwestia 5 minut, nie? Chyba, że gramy z nowisem, to czekamy do skutku. Tak jest. Ej, ale tak sobie teraz zalewako pomyślałem, że ta nutka w ogóle byłaby spoko do takiego, wiesz, ending stream klatki na przykład. Sceny takiej, wiesz, że jak tego Steam Decka bym sobie ogarnął, to po prostu trzymajcie się, papatki, nie? I włączam 2 minutkę soundtracku tego. Tam jakieś podziękowania za suby, za followy nowe i tak dalej, nie? I potem się... Widziałem takie coś, nie mam pojęcia jak zrobić taki ending screen, ale to na pewno jest do ogarnięcia easy w Streamlabsie. I włączmy Entropy.
No, dobre outro, nie? Shindy, takie właśnie wesolutkie, z jajem. Gratulacje, Agelatus. To może w międzyczasie Agelatusa weźmiemy na kanał. No, Byśmy sobie pogadali. dawaj już go. Upakuj gościa. Dzień dobry. Siemanko. No, Gratulacje. Pobicia Dziękuję. PB i w ogóle. dziękuję, dziękuję. To Ale bardzo- to tak. Takie pobicie o minutę. Niby fajne, ale mogło być lepiej. No, w warunkach wyścigowych, gdzie nie możesz rolować map, to jest zawsze szacun. Ariku sobie kończył na spokojnie akurat. Tam możesz kapliczkę rolować, no ale wyszło jak wyszło. No, miałeś nie farta z tą kapliczką na początku przed hrabiną, to masakra była, nie? To tam ani Czy- jednej chyba... Potem olewałeś już je, rolowałeś tam z 15 razy i olewałeś, nie? To tam była po Nie, prostu... to znaczy raz mi się trafiła skilla i stwierdziłem, dobra, idę, już nie będę tego robić. Mhm. Potem w którymś momencie chyba jakieś odporności i stwierdziłem, dobra, nie, idź w cholerę z tą kapliczką. Poszedłem po prostu dalej. Tak, no. No i tam było trochę tego. Ariku miał większe szczęście z tymi kapliczkami na start. No, a co powiesz o całym ranie? Jak się dżungla podobała? Fajna była, nie? Zajebista, idź chuj. No to tak jak Ci mówiłem a propos CS-a w poprzednim ranie, tak samo Ci powiem w tym ranie, że jak porównasz swoją dżunglę do Ariku, to będziesz zadowolony. O, bo u Ariku było... Generalnie była szansa na to, że będziecie lecieć równo. Do 5 aktu chyba nawet, nie? Tylko Ariku nie miał tego tirrala, ale to nie widać było tak bardzo, bo dopiero od 19 levela to wpływa. Ale miał buty 10% FRW, nie? Z Imbiu. Ty nie miałeś. No nie. No, ale no tam potem mocno pokićkał, nie? Z tą dżunglą. I... Spokojnie, ja też. Ja myślałem, że tam Tak, dalej ale- jeszcze będzie jakaś ten... I po chwili patrzę, ty, tam tak. może być jeszcze jeden. No tak. I chuj. W tym pączku z dziurką jest jeszcze jeden pączek z dziurką, tak, ale Ariku zrobił tam, no, 2 kółka tego wszystkiego, nie? Z 5 minut, Rozumiem. 6. Było mocno. Ale później Spider Forest przeszukiwał. Cały Spider Forest, on tak, cały Spider Forest, potem, no... Generalnie ty jak byłeś Mefista, to Ariku Gizbina zdobywał dopiero, nie? A przybyliście sobie pionę w obozie w Lesie Pająków. Byliście w tym samym miejscu, także tam potężnie się rozjechaliście, nie? No i potem już nie dało rady nadgonić, bo ty nie popełniłeś żadnego znacznego błędu. Właściwie nic. No i będziemy mieli zaraz różnicę. Mefista splity wiem. 15 minut... No 13 minut przewagi miałeś, nie? I tak się utrzymuje. No wlazłem do tej pierwszej tej odnogi, tak zobaczyłem, spoko. Tylko szkoda, że nie poszedłem kawałek dalej, tak to musiałem obejść cały ten. Wielkie moczary musiałem obejść. I też to, że potem musiałem się cofać po mózg, czy po serce, już nieważne. To mnie najbardziej boli. No tam popełniłem. No. Tutaj była taka właśnie dżungla, która no, trochę błędów wygenerowała, nie? Ale no, Mhm. Ariku zrobił ich więcej po prostu, dużo więcej. Jak ubrałeś Xarusy, bo my to przeoczyliśmy? Diablo. Nie, Diablo mi wypadły To ja wiem. i na jak? starożytnych mi wpadł level, to dałem te 5 w siłę i A, dopiero na Uszedłem. starożytnych, okej. Okej. niby nic, ale Znaczy zawsze co? coś. Bo myśleliśmy, czy ty w ogóle respeka nie będziesz chciał robić pod te Xarusy, nie? Ja zrobiłem tradycyjnie. Mhm. No nie no, git. Tylko właśnie zastanawialiśmy się, że nagle patrzymy, Xarusy ubrane, nie? I ten. No zobaczymy, jak Ariku sobie rozpracuje ten ranik. No, tutaj jest przypał z tymi Devlordami, zobaczymy. No i co? On nie zostawił TPK chyba. Jest. Przed Tak. śmiercią zostawił tepek, no. No, ale nie kontynuuje już. Tak? Nie chce kontynuować? Okej. No, zetknął Tak, timer. no. No, chyba go na głosówkę można przerzucić, jeżeli gdzieś tu jest. Jest, To już dawaj. go przerzucam. O, jać. Dobra. Dobry. Cześć Ariku, no. Siemano. Dobły. Ale ci współczuję tej dżungli, stary, nie?
Szkoda. Zwiedziłem wszystko. Tak, dobły. Jeszcze miałem wrażenie, że będzie tam przy samym końcu przy kuras po prawej stronie odbicie. Ale Tak, cóż, tam się- no nie no, trafiłem z tam- obozami. Tak. No tam się właśnie rozjechaliście, nie? Bo powiem ci, że byliście łeb w łeb w momencie, kiedy byliście jednocześnie w grocie pająków. Przed grotą pająków. Sobie zbijaliście pionę, tak? I potem po prostu Adjelatus też tam się trochę pogubił, nie? Ale no ty Szybciej bardziej... się ogarnął z tym. Tak, szybciej. I też ty szedłeś potem od lasu pająków, nie? Szukać tam dalej gdzieś tam przejścia. Myślę, Tak, jeszcze stwierdziłem, że nie no, muszę to wyczyścić do końca, bo kurde, tam po prawej jak będzie, to wtopię niesamowicie dużo czasu, muszę mieć spokój z tym. No i miałem spokój. Pięknie. Nie? Tak, no. I potem to wygenerowało kolejny błąd, czyli ten save and exit, nie? Jak lowałeś kapliczkę O Boże, no wkurzyłeś się, nie? tak, to było widać, że jestem wkurzony, bo jeszcze stwierdziłem, że roluję tarczę albo skilla, bo trzeba jakoś to nadrobić. To Już było nie do fajne. nadrobienia wtedy było. To było spoko, że rolowałeś tarczę i robiłeś tego. Prawie perfect gema, nie? No akurat dwa mieć razy fire się rest. trafiło. Myślę, kurde, no jaki cud, nie? Jakbym chciał kapliczkę gemów na ladderze na start, no to by nie wyszło, nie? Ta, no. Więc to było big brain w sumie. No i potem już szedłeś do przodu, nie? Normalnie. Potem już nic wielkiego. Trzeci akt was poróżnił, a tak to generalnie web w web było spoko. No ty nie miałeś tego Tirrala. Adjelatus miał znowu Tirrala Taletha. To jeszcze damage. Jeszcze ten damage, no. Więc jeszcze damage A doszedł. to ciekawe, że tego rala musiałem zrobić. Dopiero Tak. po chwili sobie przypomniałem, ty, debilu, przecież masz runy, weź się zmiksuj. O, Był damage, no. Ale no pięknie. No, Adjelatus tutaj to ten... gratuluję ci, Adjelatus, to żeś mnie porobił. Adjelatus większe Dziękuję. na pewno tutaj doświadczenie. Widać było tam decyzje i tak dalej, ale ty, Ariku, tak sprogresowałeś przez te 2 tygodnie, 3, że Tak. ja nie wiem, No. masakra, nie? Jest potencjał ogólnie. No, jest pytka. Super się Szkoda oglądało. tylko, że przegrał, no. Spoko. Ktoś rewanż? musi przegrać, a ty masz to doświadczenie większe, Adjelatus, i oddało, nie? I GG. Mhm. A, ta dżungla. Dzięki. Czasami. Jak siądzie dżungla, kurde, wszystko było okej, nie? Nawet czwarty akt bym stwierdził, że nie było nie najgorzej. Ile miałeś czwarty akt? Nie wiem, Nie, ja nie umiem matematyka, no, 10 minut może. O, to ja 13. Ja mam 2 pytania do Ariku. Pierwsze, No. jak wbiłeś 12 level i Wake Up Fire sobie dodałeś, to nie rozumiem, dlaczego dalej grałeś pod Blade'y. Bo tych nieumarłych miałem wrażenie, że to lepiej klepie. Ale to było w pierwszym jeszcze akcie, po wbici w Tak. katakumbach. Mhm. No, nie używałeś Wake of Fire od 12 poziomu, nie? A to byłoby... To jest dużo lepsze, nie? Bo wiesz co, I- właśnie eksperymentalnie leciałem z... O, mam to nawet. Bo nie miałem katara sensownego, więc wpakowałem tutaj gema i ten damage tu undead mnie trochę przekonywał na duszki. Nie no, tam byczki były, wiesz, w katakumbach to byczki, dużo jest demonów tak naprawdę, nie? Szamany, Mhm. to, tamto, parę undeadów jest, góle jakieś, ale no tutaj odnotowałem też, że to jako, no błąd duży dosyć, że ten 12 level wbiłeś, no i nie używałeś tego. Ten trap jest MVP, po prostu nie ma nic lepszego, a od 12 poziomu możesz zapomnieć o blade'ach, nie? I Adjelatus tam Okej. używał już trapów, no i szedł jak przycinak przez te katakumby potem, więc to na pewno. No i jest drugie pytanie jeszcze do Zalewako, to jest mocne pytanie. O tego Exp Shrine'a w drugim akcie. Miałeś Exp Shrine'a, podniosłeś sobie Exp Shrine'a, poszedłeś na daleką chyba oazę, zabiłeś kilka żółtków i wyszedłeś z gry, zamiast iść od razu na demonologa, na Way'e. Nie mogłem wejść do pałacu. Kurwiłem się Okej. niesamowicie, bo takie, no zajebiście, nie? Explain. To stwierdziłem, że walnę jakieś paczki na szybko i nie tracę więcej czasu. Okej. Okej.
Bo takie widzę, nie możesz wejść, nie? Piotr, o, super. Here we go Okej. again. Dobra. Bo to Okej. tam zgupieliśmy, chłopie, no wypadł nam mózg z zalewako przez chwilę. Padły nam mózgi. No, nie, błędy z tą kapliczką. To dla mnie był największy błąd, bo bym dostał takiego kopa, jakbym jej cały czas używał przez trzeci akt wtedy. Ty miałeś lepiej z kapliczkami ode mnie. A Gelatus miał mega. To mówiłem, jak ciebie nie było jeszcze. A Gelatus miał mega niefarta z kapczykami, nie? Jakby tam były takie coś, że ty doszedłeś na hrabinę trochę później od Agelatusa. Agelatus zdążył zrobić jeden run całej hrabiny, zanim ty dotarłeś. Szybko znalazł waypoint Agelatus i tak dalej. I potem, stary, w momencie, kiedy Agelatus rolował kapliczkę, ty zdążyłeś zrobić jedną całą wieżę, nie? I tej kapliczki potem ostatecznie nie znalazł i pobiegł, kliknął Refreshing Shrine i poszedł już wkurzony, nie? Ja Więc... trochę tu wtopiłem. Zostawiłem point, ale na szczęście nie straciłem dużo czasu z tym waypointem, bo go nie zauważyłem. Mhm. Ale No. był tepek, poleciałem na tamoę. Secior, strzelaj. Secior mówi, że ma pytanie do Agelatusa. A ja skakałem z radości, jak zobaczyłem tą wieżę i obok WPK. No, że lepiej być nie mogło. Chociaż bardziej się załamałem, jak zobaczyłem tą rzekę tutaj. No, na pewno się uciesz. Tak, no też to mówiłem, że pewnie chłopaki się cieszą, zwłaszcza po poprzedniej, nie? Zwłaszcza, No. że to był River znowu. River. Więc... Wiesz, o tyle dobrze, że jeśli jeden biega, to drugi też biega. No, tak. To mnie zawsze pociesza. Tak. Jak jest kijowa mapa i ten, to tak, jasne. Secior, co to za kwas chlebowy jest tam pijany Agelatus? Tak, ja mówię, że to jest Focola, ale nie wierzą. Kofola wiśniowa, Sherry Coke, taki no. O, dobra, to ja zaraz lecę jeszcze innego. Dzisiaj Teraz robimy to jak jestem after zły party na siebie. po streamie, after party chyba robimy jakieś. Tak, jeszcze jednego lecisz, Ariku? Nice. No, będę leciał chyba. Podbeka można zrobić, nie? No, dobrze. Tutaj wiesz, są plany, Mr. Piki coś mówi o tym, że chciałby z tobą walczyć druidami. O! Muszę druida ogarnąć. Ladera HC mi się super grało. No, więc jakieś tam są te tematy, nie? Tutaj Shindy mówi, że świetna rozrywka, świetnie mu się was oglądało. No nie, no moim zdaniem, no, kurde, przejrzyjcie sobie ten komentarz koniecznie, bo to jest... Będzie wam się podobało. Ja myślę, że gammę miałem źle ustawioną. Dzisiaj była git. Lecisz, Agelatusku? Ale gdzie? Jeszcze jednego? Nie, zapomnij. A do Nie, WPK nie, też mi się nie nie. śpieszy. Nie, czy to overkill jest totalny, bo to już wszyscy zmęczeni. nie? Ja sobie zaraz po przerwie zrobię, wiesz, na spokojnie, to jeszcze Janika. Bo teraz to jestem tak zajarany. Dziękuję Wenus za followka. Tak. Że Ariku O mnie tutaj dupa Ariku boli, będzie bo tutaj cały czas siedzę na podłodze. Ariku będzie na swoim streamie na pewno sobie ćwiczył, także można pokibicować i tak dalej. I kurczę, no fajnie. Na pewno dużo, doświadczenie po prostu, trzeba większe złapać. No a jest mega potencjał. Na under 2 hours bardzo niedługo. Agelatus prawie pobił. Na Riku u ciebie to kwestia czasu. Easy, fajnie. No i tam Ach. nie ma co się fazować jakimiś też, mam porażkami czy coś takiego, bo kurde, świetnie się oglądało. Wszyscy się dobrze bawili, nie? Ja miałem tylko nadzieję, że Agelatus gdzieś się wyłożył w tym czwartym akcie, że te sandelki mi dadzą boosta. No, A nie tu dał dzwoni, ci, nie dał Ola. ci pola, nie, właśnie też tak mi się, nawet też Nie tak było mówiłem, błędów, nie? że musiałbyś Były. Agelatus pozwolić, ale nie były takie, że na przykład, nie wiem, zginąłeś bez safety P, potem nie wiem, nie było takich, wiesz, mocnych błędów, nie? No wiem. No, więc właśnie mówiłem, że Agelatus nie dał tobie pola do nadrobienia. Czyli Ty zabiłeś Balo, a ja Diablos. Znowu. No, dokładnie. A, zazwyczaj właśnie na trzecim akcie 15 minut miałem lepiej. No, tak wiesz, no, też biorąc pod uwagę twój ostatni PB nawet, nie? 2.07 albo 9? To 9 9. było. To
To też można mieć w głowie, że jak teraz wchodzisz na 5. akt, 2.09, nie? Więc jeszcze cały akt, no to masz od razu w głowie, ile dłużej to robisz, nie? Tak naprawdę. Od PBK. No. No ale jest naprawdę git. Bala może 15 minut przy dobrych wiatrach, nie? Może 10 z tymi sandelkami, ale ile ja tam byłem w tym drugim akcie, aż sobie zerknę. No. No, byłem. 10 minut? Albo 20 już. Nie, 10 minut. Dokładnie. No, trzeba szybciej lecieć. Do ogrania. Tak, no to jest normalne. Raz się przegrywa, raz się wygrywa, jest pięknie. Angelatus super. Także- A będziesz chciał jeszcze, będziecie chcieli jeszcze latać, Angelatus? Nie mówię w tej konfiguracji, ale ogólnie. Chętnie na jakiś tam. No. Coś może być. Zajebiście. Ja schodzę do 2 godzin i jestem gotowy. Poniżej 2 godzin. Koniecznie. No, super. I Ciri w ogóle leciała z wami tą samą mapkę, nie? Tam zniknęła Tak? enigmatycznie, tak. I wróciła jak byliście w 4. akcie. Mówi, no już zrobiłam. 1.36. Także Ciri Wow. tutaj sobie Nice. też się mocno wyskillowała, tylko ona nie chce walczyć, no. Ona nie O chce ja. się bić. Michio też leciał ponoć. Tak, Właśnie. Michio leciał też na HC-ku, pierwszy jego speedrun w życiu i właśnie padł mu Mephisto na waszej mapce, nie? Także jakby też parę osób z wami sobie tak polatało. Fajnie, fajnie. Dobra zajawka. No ja jutro jestem otwarty na jakieś walki, jak coś, cały dzień. A mnie zastanawia jedna rzecz. Spoko. Jak to jest z tym Baalem? Jak z tymi falami, bo nie wiem. Widziałeś, jak ja zginąłem tam w rogu, co nie? Przed chwilą. No, na tych, w 4. fali, tak? I czemu on mi się kurwa zaśmiał? Bo wyszedłeś z tronu. Bo jakby zasięg tronu to nie jest prostokąt. To jest potem taka sfera trochę. Że rogi, że jak moby są w rogach, to dalej jest to poza salą tronową, wiesz? Na tych rogach Okej. to jest poza. To jest takie koliste takie. Dlatego ci się zaśmiał i normalnie mógł ci drugą falę na papę. Ten. No jakoś się zdziwiłem. Aha, tak. Dlatego do skipa najlepiej idealnie na środeczku biegać, nie? No, ale Angelus to nie skipował, tylko tam chyba ciebie wróg zapędzili, nie? I od razu się pojawiła 5, nie? Ej, to w Dokładnie. sumie spoko. Ja lekko zdziwiłem i zacząłem uciekać, co nie? Tak. Bo 5 nawet nie zamierzałem bić, po prostu ją wyautuję z tronu i pójdę dalej. No, ale to wtedy mogłeś fajnie pociągnąć obie fale. Muszę zobaczyć. Znaczy ja o tym nie to wiedziałem, muszę szczerze ci chętnie powiem. zobaczyć. Ja tak wiesz, gram, idę tam do rogu, wtedy mi się nagle śmieje takie. Dlaczego? Halo? No, to może być nowa taktyka. Jest jakiś też fajny klip z tobą, Angelatus. Jeszcze go nie przyjrzałem, ale ludzie polecają podobno. Sobie sam przejrzę. Angelatus prosi Bala o otwarcie tronu i daje mu okejkę. Aż sobie zerknę. Chyba wiem nawet który. Ale to już potem obejrzę. Ja w ogóle... O, pokaż właśnie, o świetnie. Warika widać. Bez kitu. Zajebiste. Elegancko. Otwieraj pan? Dziękuję. O, dobry. Ależ to... Ale Nie, fajny no, rok. dobry. Gdzie tu okejkę można dać? Nie chciał mi otworzyć. O ja, jeszcze jaka nuta z wieśka tam leci. Chłopie, tam walka... Nie, ja polecam... Nie, no musisz sobie przejść walkę z Balem. Angelatusa i 2 walki z Balem. Pierwsza i druga i w tym samym momencie ty walczysz z Diablo. Jaka tam nuta leci i jaki jest komentarz. Tam była... Tam się bardzo podobało, wiesz, Angelatus twój Bal 2 razy z Zalewako. Tylko biłem wszystkim, co miałem pod ręką w ogóle. Nastąpiła ewolucja tego Bala. Tak. Gnój. O, dobra. Teraz mi schodzi ciśnienie w końcu. O, a jak ciśnienie, jak emocje właśnie, panowie? Dawaj, Jariku, jak tam było?
O, powiem ci, że przed pierwszym ranem to ja byłem spięty jak baranie jaja. Ale zawsze tę dwójkę to lepiej lecieć, nie? Na No. drugim już się człowiek tak rozluźnia bardziej, nie? No na drugim miałem do dżungli, to się czułem świetnie. Jeszcze te buty wjechały, talent wjechał. Myślę, dobra, kij z damage'em, biegnijmy do przodu. A ty, Agelatus? Nawet- No mów, skończ, myślałem, że... No, nawet na tym. Ja ciągnąłem byleby do 17 levela, a później miałem tak na dobrą sprawę te mapki głęboko gdzieś, bo wiedziałem, że i tak dobiję, nie? Na Sanktuarium Chaosu czy gdzieś. Ty, a Zalewako, pamiętasz tą sytuację u Ariku jeszcze? Tak tą dziwnie się typował... Aha, bo to chodziło o kapliczkę, o Ski Shrina w rolowaniu, okej. Była tam taka sytuacja, Ariku, że otworzyłeś portal przy jakby Gitbinie, tak trochę obok, leciałeś, miałeś parę potek, odkryłeś waypoint na dżungli u pieszców, Tak. nie skorzystałeś z niego, pomimo tego, że miałeś 5-4 potki, pobiegłeś dalej i odkryłeś tam waypoint gdzieś dalej na Lower Kurast chyba i dopiero wtedy się wyszedłeś z gry wtedy i zacząłeś lować Ski Shrine'a, nie? I nie skorzystałeś z tego portalu wcześniej w ogóle, żeby się uzupełnić. Nie, to było też dla nas takie dziwne i tam też straciłeś dużo czasu. Musiałeś potem z buta się wracać, a wcześniej sobie przygotowałeś ten portal, że tak jeszcze nie chyba masz że jeszcze doświadczenia Tak na więcej trzeba. Marszu, nie? To było na Flare już. Sam sobie zobaczysz to. Sam sobie Zobaczę, zobaczysz. muszę- Rzuć muszę sobie uwagę. obejrzeć. Tak. Bo tam było dużo już emocji, nie? Bo dżungla była taka, jaka była. U Agelatusa też komentowałem, że ten emotional damage chyba jakiś po tej dżungli może być, nie? No, Zawsze jest. nie. No. Ponad pół godziny w trzecim akcie, nie? Urodziłem się Naprawdę po to, żeby wcześniej nienawidzić byłem dżungli. zadowolony. No. Ja, spoko, trzeba ją właśnie pokochać. Jak tak mi dała po dupsku, to teraz trzeba się odwdzięczyć i ją poznać lepiej. No. No, a Agelatus jak u ciebie? Ja patrzyłem na kamerkę, to wydawało mi się, jakbyś nienawidził każdej istoty, którą widzisz na ekranie. No, za pierwszym razem to tak latam, co nie? Wszystko mi się trzęsie. A za drugim to już wyjebane miałem. Aha, czyli luzu więcej na drugim. No. Kurde, ale jestem ciekaw w tym trzecim akcie, jak się oddaliłeś. No, tam to jest mocny pipe. A ty, Nadinku, jakie masz plany dzisiaj jeszcze? Lecisz paladynka i później sobie chillujemy po tym wszystkim, czy No, już w sumie druga? w sumie druga, no. Ja tutaj miałem grać jeszcze w Dark and Darker z chłopakami, ale nie wiem, czy gramy, czy nie. Jak nie, to chyba ten Paladynek czy coś, no i tak czwarta najpóźniej bym był, nie? Na jakimś after party, jak jeszcze będziecie siedzieć. O, ja mam co oglądać teraz, 4 godziny. Coś tam można by polecieć, no. Ja chętnie. Coś tam poomawiać, nie? Coś sobie obejrzeć, pośmiać się, spoko. No dobra, to Dobra, co? no to co? To ja będę znikać. To ty idziesz ćwiczyć, Ariku, tak? Na streamku normalnie jeszcze jeden run robisz? Kurczę, właśnie tak myślę, czy najpierw analiza, czy... No, obejrzyj sobie, tak. Analiza byłaby spoko przed jakimiś ranami. Właśnie jakieś wnioski, na co uważać już, bo tam jest co wyciągać, nie? Ja myślę, że to tak będzie, że polecę sobie. Tutaj pytanie jest Ranika. ciekawe. No. Tak, właśnie, no. Mów Zalewako, bo... Od Cyksiora jest pytanie do Agelatusa. Co to za giereczka Hotline Miami 2? Możesz... Zajebista. Ja w ogóle mamy... Polecam komentarz, Mr. Piki... O kurwa! O ja pieprzę, zacząłem Oh my rajdować... Zamiast pisać user Mr. Piki, dawałem rajda do Mr. Piki. Oj, listę. byłoby nice. Byłoby śmiesznie. Mamy listę wszystkich twoich... Nie potrafię wpisać jego niku. Mr. Piki. A. Mamy listę wszystkich twoich gier, nie? Wiem. Ja sam się zdziwiłem, czemu mi to wyskakuje. I to do ostatniej aktualizacji. Jeszcze Gdzie? mi to FIFUS A co wysłał to na było czat. A co to było... Bo tylko jednego nie możemy rozszyfrować.
O nie, co to zaczynam się był- bać. Co to było ten skrót z przeglądarki z napisem PH? Interesujesz się Nie chemią? Chema jakaś? Nie wiem. Ja nie wiem, co to kurwa jest. Nie, no Co to muszę żartu- zobaczyć zaraz. Nie było, żartuję. Gnoju. Będziesz mnie tu kurwa trollować. Ja myślałem, że Pokémon Hunt, bo dzisiaj tam... Pokémon Hunt to był, No. tak. No, mamy całą listę. Chuje. Mr. Piki zrobił war i wyciągnął, chciało mu się to spisywać, to jest też hit. No wiem. Mi to fifus wysłał na czat. Tak, no. No, miło. Dzięki, że pamiętacie o tych grach. Ja też, kurwa. Tylko, że w żadną już nie gram. Ale jeszcze było jeszcze nie tylko ty, ale u Ariku mieliśmy parę takich sytuacji, kiedy wydawało nam się, że Ariku w trakcie rana chciał przeinstalować jednak system operacyjny i zamiast Linuxa grać sobie na Windowsie jednak. Nic nie zawiodło. To były jakieś takie te wchodzenia w jakieś te skróty czy coś, tak. Tak, rzeczywiście, ale, Ale nie, będę to tutaj takie tego śmieszne testować. sytuacje właśnie, polecam wam przeglądnąć. No to chyba tyle, nie wiem, czy coś jeszcze masz do Zalewako do dodania? O. Chyba wszystko. Chyba wszystko, no. To było to. Tak. To były fajne momenty, mi się to podobało. I jeszcze było jakieś, że kto zaczął streamować? Zalewako, pamiętasz? A, chwytak. Chwytak, że nagle u ciebie, Ariku, coś tam pojawia się jakiś chwytak, nie? I ja mówię, o Tak, tutaj, tak. jak coś to Ariku pragnie przypomnieć, że chwytak zaczął live'a, także zapraszamy też, coś tam jest. No, powiadomienia mi jakieś powjeżdżały z przeglądarki. Tak, Tego się tak. nie udało. Było dobre było. No to co, dzięki panowie. Pięknie. Dzięki. Dzięki za komentarz, Zalewako, no było przezacnie. No, dzięki również, fajnie się bawiłem. Ja też, super wieczór, O super. Jezu. Maluch u mnie był odpalany cały czas. No, ja Wiem tak przez samo. co, wiem przez co. Mi się klima wyłączyła w pewnym momencie, bo woda się załadowała. No pewnie. To trzeba opróżnić. U Ariku, Zbiorniczek. ten Chaos Sanctuary tam na chacie. Dobra pany, no to dzięki jeszcze raz, No, to dzięki. zbijam z głosóweczki. Dzięki. Coś tam jeszcze Pa, pa. porobimy. Pa, pa. Ej. Baju.